I jestem oczywiście, że tak, ale czemu taki brzydki obraz? Ja chcę cały, bo ja piękny jestem, więc niech będę calusieńki. Oczywiście, że tak. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj pomówimy sobie o tym, co tam ciekawego w świecie komiksów, czyli krótko mówiąc, co tam w Formudzie. Zgadza się, bo akurat dzisiaj pogadamy o tym, co tam będzie w MCU. Wiadomo, że niedawno był San Diego Comic Con, najważniejszy Comic Con na świecie. Mimo że ja się wybieram na Comic Con do Dublina, ale to dopiero za bodajże 2 tygodnie, ale tam dużo się rzeczy działo. Był D23, czyli Dzień Inwestora Disneya i o tym wszystkim będę gadał sobie z Marcinem z kanału Halfish, bo rzeczywiście on, jak mało kto, zna się na Marvelu, zna wszystkie szczegóły, a na pewno ogromną ich ilość. Witam bardzo serdecznie, Joker. Cześć, siema, jesteś od galerii, bardzo mnie to cieszy, pozdrawiamy. Również widzę, że jest ciekawy gier Łukasz. Katarzyna Dobak, witam cię bardzo serdecznie. Kasiu, jest oczywiście Sasik, jak widzicie, nawet na czacie jest. Wiecie, to jest tak, że wyskakujemy nawet wam z lodówki. Nie otwierajcie tego paprykarza szczecińskiego, bo tam też rzeczywiście jesteśmy. Jest również Błażej, panie i panowie. Marcin dołączy do nas zaraz, więc fajnie, że jest akurat tyle osób. Oczywiście nadajemy, jak zawsze, w wielu rejonach, więc dzisiaj, panie i panowie, jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, LinkedIn, a także na Instagramie. Witam, Wojtek Prusakiewicz i Szymek jak najbardziej na Instagramie. Bardzo mnie to cieszy, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, powodem do tego, żeby pogadać sobie o tym, co się dzieje w MCU, no rzeczywiście Deadpool i Wolverine namieszali, nie wiem, może Marcin ma już tę wiedzę, zapytamy go, czy Deadpool już przekroczył, bo to chyba miał być w ten weekend, czy już przekroczył $1 miliard zarobku, bo wiem, że na pewno jest najlepiej zarabiającym filmem z kategorią R, bo do tej pory to była rzeczywiście pasja w reżyserii Mela Gibsona, teraz to już akurat zmieniło się, więc tak to rzeczywiście jest. Więc nie będę przedłużał, panie i panowie, muszę tylko podłączyć słuchawki, żeby było, że niby jest zawodowo, że wszystko super, że jestem, wiecie, że niby mam kontakt z bazą, panie i panowie. Oto on przed wami, guru, jedyny, niepowtarzalny, łysy, a nadal z włosami. Jak on to robi? Nie wiem, też może go zapytamy. Panie i panowie, przed wami Halfish. Cześć Marcino. Kurczę, co za wstęp. Siema. No wiesz, zawsze coś głupiego trzeba wymyślić. No Karol pewnie. Strasburger zawsze na propsie, jak to mawiają Tak jest. na Witam stole. wszystkich. Witam ciebie, witam czat. Co tam słychać w Hollywoodzie? Co tam słychać? No rzeczywiście dzieje się bardzo dużo, bardzo wiele. Widziałeś już może Borderlands? Nie. I po wyniku Rotten Tomatoes, szczerze mówiąc, chyba się nie wybiorę w najbliższej przyszłości, aczkolwiek Aha. właśnie przez ten wynik Rotten Tomatoes jestem tego filmu bardzo ciekawy, bo chcę zobaczyć, czy rzeczywiście zasługuje na ocenę poniżej 10%. To jest masakra. Wiesz co, motyw jest taki, ja też nie widziałem jeszcze żadnej recenzji, ale tam widziałem, że już Ormando zrobił i na zasadzie coś w stylu, o proszę bardzo, mamy nowego Uwe Bolla, że po prostu film jest tak U, tragiczny. I to wiesz, to nie jest The Room Tomego Wiseaura aż tak zły, że aż dobry, tylko rzeczywiście, że jest po po prostu słabo, prostu ale zły. pewnie po prostu obejrzę. Słuchaj, oczywiście spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby pogadać o tym, co tam w Marvelowym łudzie, bo dzieje się dużo. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak jest. Mamy dla Was, tutaj rozmawiałem wcześniej z Marcinem, a mamy kilka akurat informacji, ale nie będziemy chyba ich przedstawiać, a na pewno jeżeli będą, to powiemy, że są raczej plotki, bo na przykład jeden z tak zwanych skuperów, czyli osób, które się powiedzmy tym zajmuje, dotarł do tego, jak miała wyglądać w ogóle fabuła, jak ma wyglądać fabuła filmu Doomsday, tak? Avengers Doomsday, jak miała wyglądać fabuła Avengers Kang i tak dalej, więc będziemy to powiedzmy traktować z przymrużeniem oka. Będziecie oczywiście mogli również zadawać pytania, dowiadywać się, co jest grane, ale słuchaj, może zaczniemy, kurde, co dalej z tym MCU? Powiedz mi, bo tak, No, to się wszystko namieszało, bo teraz mamy, że tak powiem, zaczniemy może od Wade'a Wilsona. no pewnie. Namieszał i słuchajcie, postaramy się nie, ale będziemy zdradzać fabułę, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to bardzo, bardzo mi przykro. Słuchaj, No. powiedz mi tak, jak oceniasz Wolverine i Deadpool i Wolverine? Czy tobie się ten film podobał, czy to jest po prostu rzeczywiście film bez fabuły, który tylko ma Mhm. mnóstwo epizodów i nic więcej? No to teraz uwaga, bo od teraz już będzie za późno na to, żeby jakby spoilery po prostu. Ktoś nie Lecie? oglądał, to mieliście czas. Życie. E, tak, powiem ci szczerze, że Deadpool i Wolverine to jest jedyny film MCU w tym roku i było bardzo sucho, że tak powiem, przez ostatnie miesiące i
mi się udzielił ten hype z tego Mhm. względu, że właśnie bardzo długo czekałem na cokolwiek dobrego. No, po zwiastunach było widać, było wiadomo, że to będzie coś naprawdę mocnego. Poszedłem do kina, bawiłem się świetnie, było zabawnie. No, niektóre żarty były tam lepsze, niektóre gorsze, wiadomo, no, nie można trafić do wszystkiego ze wszystkim. Mhm. I oceniam ten film bardzo wysoko. Jeden z top 5 bym powiedział MC. O, Ale właśnie po tym czasie od premiery, czyli już po mocnych 2 tygodniach, tak właśnie, tak oczko niżej bym dał. tak. Bo jednak ten hype trochę, tak na spokojnie to wziąłem, przemyślałem to tak na spokojnie no i rzeczywiście tak jak mówisz, to jest tak jak, nie wiem czy to dobrze, to nie jest jak kabaret, to jest mnóstwo gagów połączonych, wiesz, w jeden duży film, jakby. Wiesz co, ja chyba w recenzji porównałem to do filmu Braci Marx, gdzie mamy dojść od A do Z. Fabuła po drodze niespecjalnie jest istotna, ale ważne są te O, gagi. Wiesz, i wydaje mi się podobnie jest z Deadpoolem, bo ja też rzeczywiście dałem ocenę wysoką, nawet powiedziałbym bardzo wysoką, bo nagrywałem na gorąco recenzję. Ja nie lubię ja dokładnie też. nie lubię tak robić, wiesz, że oglądam film, nagle wchodzę od razu uwaga, buńczuczne słowo, do studia i nagrywam, co nie? I nie lubię tak, wolę powiedzmy tą jedną noc mieć, przespać się z tym filmem i zastanowić się, bo na pewno ocena byłaby, zresztą sam powiedziałem w trakcie recenzji, że ocena jest o +1, to co będzie zobaczyć na filmowie, to dajcie sobie minus rzeczywiście 1, bo jak tak się zastanowisz, na przykład to film, delikatnie mówiąc, ma słabą fabułę. No, to znaczy tak, ma fabułę, można tak Fabułę ma, powiedzieć. ale scenariusz jest taki, wiesz, I tyle. tak jak ja pisałem zadania z geografii Tak, bardzo w proste 4. to klasie. było. Mhm. No, mamy zadanie, mamy rzecz do wykonania i po prostu Deadpool to wykonuje. Po prostu ma jakby listę zadań i on po kolei je wykonuje. I, Odhacza sobie. Mhm. i tyle. No, oczywiście jest to gdzieś tam rzucają żartami na lewo i na prawo i przez to właśnie być może się to tak przyjemnie ogląda. Mhm. Wiesz co, motyw jest taki, bo tak mówię o tych żartach. Mi się wydaje, że one są dlatego nie wszystkie tak trafione. Po pierwsze jest ich ogromna ilość, to jest troszeczkę dla mnie za dużo, ale tak samo jak było przy okazji jedynki i dwójki, to doczytałem to właśnie. Przy okazji jedynki, dwójki, wiadomo, Ryan Reynolds mnóstwo tych żartów wymyślał na bieżąco. On cały czas rzucał z rękawa, rzucił 10 i reżyser mówi, okej, no to z tych 10 weźmiemy te 2. A tutaj, ponieważ film był kręcony w trakcie strajku scenarzystów i aktorów, Ryan Reynolds miał zakaz. Miał zakaz wymyślania żartów, ponieważ, uwaga widzowie, uwaga, to byłoby pisanie scenariusza, a ponieważ Tak. są w związku i tak dalej, bla, 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 zawodowym oczywiście, który też nomen omen teraz strajkuje, ale przeciwko grom wideo, no nie mógł, więc dlatego tak to rzeczywiście wyszło i przecież to już do klasyki przeszło ten dialog, kiedy Wade Wilson ma z barmanem i tam on rzuca, jak wyglądałeś, tak? Jak wyglądasz jak topograficzna mapa Utah, wyglądasz jak Freddy i tak dalej, i tak dalej. No niestety tego nie można było zrobić przy okazji tego filmu i to rzeczywiście tak nie wyszło. Ale powiedz mi, tylko zanim przejdziemy jeszcze do konsekwencji tego, co tam się podziało, który epizod, która postać, gdy pojawiła się w tym filmie, to zrobić takie orzesz w mordę, po prostu Nirvana, dziękuję bardzo, mam wszystko. Ja mam jednego, powiem go za chwilę. Tak, pewnie myślimy o tym samym, a zobaczymy co czat myśli. Czat, piszcie na czacie, które cameo w tym filmie dla was było takie wow, takie, że powiem wam, rozwaliło mi głowę Dokładnie. i nic więcej nie potrzebuję. Cześć Bartek, fajnie, że jesteś z nami, bo musicie wiedzieć, naprawdę mnóstwo się pojawia postaci. Ja już nie będę oczywiście przytaczał tych, którzy są tam gdzieś w tle, prawda, gdzie pojawiają się, sobie stoją, tylko jak Toad gdzieś tam Tak. jest na sekundkę, czy powiedzmy, no, są ważniejsze osoby. Niestety nie wszyscy powrócili, nie wszyscy aktorzy oryginalnie, na przykład pojawia się Juggernaut, którego jak wiemy w trzeciej części X-Menów, czyli Ostatni Bastion, wcielił się znany skądinąd piłkarz Manchesteru United, Vinnie Jones. I on poprosił go, Ryan Reynolds zadzwonił do niego, mówi, stary, chodź, zagrasz, wystąpisz. On mówi, nie, bo zakładanie tego kostiumu Juggernauta to wiązało się z takim strasznym, traumatycznym przeżyciem. Rozumiecie? Chłop powiedzmy 2 metry, napakowany, traumatyczny, no, ale dobrze, w porządku. Mógł zgarnąć niezły czek. Dobra, wracając do pytania. Waham się między dwiema postaciami, ale wybiorę jedną. Wybiorę wariant Wolverina, czyli Henry Cavill. Bo dlaczego?
bo kompletnie się tego nie spodziewałem. Wiecie, że ja śledzę gdzieś tam spoilery, przecieki i tak dalej, ploteczki Mhm. i nie wiem, czy to było gdzieś wypisane, czy nie. Było grane zaraz obok tego, że miał się pojawić Daniel Radcliffe, czyli Harry Potter jako jeden z Rzeczywiście było, ale Wolverinów. to było bardzo Mhm. dawno temu. I no to jakoś po prostu o tym zapomniałem w momencie jakby oglądania filmu. I tak sobie myślę, ożeż ty w mordę, a kto tu się tutaj pojawił? No a Jak on go nazwał? Caverlin, tak? tak, Caverlin, tak, Caverlin. Jacob widać, Jacob użytkownik tak najbardziej zdziwił mi Cavill. Bardzo małe cameo, no. ale najbardziej mnie zdziwiło. No Dobra, i rzeczywiście robię. na drugim miejscu dałbym właśnie Blade'a, nie? Bo przez Blade'a Trinity i ich słynny już na całym świecie spór Reynoldsa i Blade'a i Deadpoola. Tak. Ja panie i panowie, będę nieoryginalny pewnie i powiem, że trzeci Blade jak dla mnie jest beznadziejny, jest najgorszy z trylogii, no ale akurat tak to się rzeczywiście zdarza. Według mnie Ryan Reynolds tak samo jak był słaby w Zielonej Latarni, był tak samo słaby w Blade'zie Trinity, no ale tam trójca, czy jak tam się to rzeczywiście tłumaczy. Mi najbardziej przypadł właśnie do serducha Blade, jak go zobaczyłem. Wiesz, tam jest mnóstwo podtekstów oczywiście, no bo wiemy, że pojawił się Gambit, który nie wystąpił w filmie, ale Channing Tatum od wielu lat zabiegał, żeby ten film zrobić, żeby go nakręcić i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo musicie wiedzieć, panie i panowie, że Wolverine, którego my znamy właśnie tutaj, jak widzicie, z Logana, z X-Menów i tak dalej, jego w tym filmie nie ma, on nie żyje. To jest po prostu wariant, ale X-23, która się w tym filmie pojawia, jest dokładnie z tego uniwersum. Tak to jest rzeczywiście przynajmniej przedstawione. Tak. No i dobrze, nam się podziało, mnóstwo osób się pojawiło. Nie będziemy tego rozdrabiać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się dokładnie, o co chodzi w filmie Deadpool i Wolverine, wbijajcie na kanał Marcina, wbijajcie na kanał mój, tam są dokładne recenzje ze spoilerami, co chcecie wiedzieć, co przegapiliście i tak dalej, i tak dalej. Po prostu rozłożyliśmy Deadpoola na łopatki, na czynniki pierwsze. Marcin ma u siebie normalnie opisany cały szkielet z adamantium Wolverina, możecie go Wszystkie sprawdzić. 207 kości. Wszystko jest normalnie i to wszystko w rytm piosenki NSYNC Bye Bye Bye. Cześć Irena, witam Cię bardzo na Instagramie. A powiem Ci, dzisiaj akurat przeczytałem, jako ciekawostkę, dzisiaj się też tego dowiedziałem, że Sean Levy, czy Levi, nieważne jak się tam mówi jego nazwisko, miał z Ryanem Reynoldsem listę 70 cameo. O, proszę bardzo. Tutaj już podpowiadam, Adalet. Cameo to jest po prostu występ epizodyczny. Gwiazda w epizodzie, która się pojawia. Jak na przykład można by przypomnieć Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, czyli Edward Lubaszenko pojawiający się w filmie Syna. To jest właśnie tylko taki występ epizodyczny, to jest właśnie cameo. Tylko to tak akurat teraz się zastępczo używa, jak na przykład nieraz mówią ludzie, będę zdradzał fabułę albo będą spoilery. No to o to samo chodzi. No to rzeczywiście, aby się wszystko udało, to by rzeczywiście wszyscy się mieli pojawić, no to byłoby grubo. No. Trochę za dużo. To znaczy, to była ich pierwsza lista pełna ludzi, których chcieliby mieć w filmie, no a wiadomo, zatrudnili, czy tam wyszło trochę mniej, tam powiedzmy około 30. Ale i tak rzeczywiście jest dużo, bo oczywiście jest Blade, nasz ukochany jest Henry Cavill, pojawia się Elektra, która nie miała super dobrego. Ponoć miał się również pojawić Ben Affleck w roli Daredevila, ale chyba nie wiem, czy nagrali i nie weszło do filmu, czy po prostu to się nie stało. W każdym razie, mówię teraz, nie ma Bena Afflecka. Ale słuchaj, idąc, że tak powiem, o krok do przodu, namieszał, bo rzeczywiście pojawiało się TVA, nie tylko rzeczywiście Deadpool, ale również Loki namieszał, bo pojawia się to tam i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, jak to wpłynie na dalszą fabułę Marvela? Bo wiemy, że poszczególne filmy, nieważne czy to Iron Man 1, 2 i 3 i tak dalej, one się w pewien sposób łączą, tak? To jest jedno wielkie uniwersum i jeżeli coś się wydarzyło w Doktorze Strange'u i to będzie wspominane na przykład powiedzmy w kolejnym Blade'zie, to ma znaczenie, to się cały czas łączy, to jest jedna płaszczyzna. Jak w tym wszystkim zamieszał Deadpool? Przede wszystkim trzeba pamiętać, bo to jest w sumie trudne pytanie do odpowiedzi, ale bardzo ciekawe. Trzeba pamiętać przede wszystkim, to jest jego pierwsze wystąpienie w MCU. To jest świeża postać i zostało tutaj wprowadzone i namieszane bardzo dużo. Jak doskonale wiecie, mamy tutaj nowy koncept, który się pojawił. W Loki mieliśmy nowy koncept, tam warianty, święte linie czasowe i tak dalej, i tak dalej. Teraz w Deadpoolu mamy
nie wiem jak to po polsku się nazywa, ale ja to tak przetłumaczyłem sobie na logikę postać kotwica. Tak. Czyli to jest, mamy nową rzecz i wydaje mi się, że z tego względu, że Deadpool jest w bardzo świeżą postacią w MCU, myślę, że to nie będzie miało żadnych konsekwencji w przyszłości MCU, oprócz właśnie tego kolejnego konceptu, czyli tej kotwicy. Ta kotwica może być użyta pewnie w Doktorze Strange'u 3, pewnie w Avengers 5 albo 6, ale taki big picture, tak patrząc na szeroką skalę, myślę, że nie będzie miał tutaj żadnych konsekwencji. To miało być pożegnanie z Foxversem, było pożegnanie z Foxversem, no i teraz witamy w MCU i od teraz, może tak powiem, możemy zacząć. Bo warto jest wam wiedzieć, widzowie, że Kevin Feige to potwierdził, więc teoretycznie możemy go trzymać za słowo. Chociaż z drugiej strony w MCU w filmach było wiele scen po napisach, które do niczego nie prowadziły, więc tak naprawdę nie wiemy. Ale motyw jest taki, powiedział, że kiedy będą powstawały kolejne filmy o Deadpoolu i będzie w nich występował Ryan Reynolds, bo Ryan Reynolds po prostu ma zielone światło, te filmy będą z R-ką, czyli one będą dla dorosłych, nie to, że tam PG-13 czy coś. Ale kiedy już Deadpool pojawi się w filmie wspólnym, jak na razie jest pomysł, żeby się pojawił w Secret Wars, to już ten Deadpool będzie stonowany tam do PG-13, PG-15, zobaczymy jak to będzie ogarnięte. Domyślam się, że Wade Wilson, a raczej Ryan Reynolds, chociaż dla mnie to jest akurat tożsama osoba, będzie to ogrywał, będzie to rzucał żarty, będzie się z tego śmiał, tak jak ja śmiał się z Kevina Feige, że nie możemy mówić o białym proszku, bo Kevin Feige to ma już wszystko ogarnięte. Więc pewnie jakoś tak to będzie. No ale dobrze, mamy już tego Deadpoola i Wolverina. No, śmieje się Deadpool, że Wolverine będzie do 90 roku życia to robił, ponieważ w tym momencie jest już w Disneyu. Mnóstwo projektów. Czy masz jakieś informacje, a jeżeli tak, gdzie panowie Jackman oraz Reynolds ja tutaj mam listę 24 projektów, które są w tym momencie w MCU w fazie przygotowaniu albo gdzieś tam. Gdzie panowie mogą się jeszcze pojawić i czy w ogóle się pojawią? Czy Hugh Jackman będzie po raz wtóry chciał wrócić w roli, uwaga, Rosomaka? Oczywiście takich informacji oficjalnych nie ma. To wszystko, co mamy, to są domysły. Kilka dni temu Ryan Reynolds powiedział, że to już po premierze Deadpoola 3, że na razie ma dość, nie w takim sensie, że mu się znudziło, czy że to jest słabe, tylko po prostu nagrał film i teraz chce sobie zrobić przerwę i powiedział, że na razie odkłada do szafy kostium Deadpoola. Uważam, że odłoży go na tyle samo lat, co pomiędzy jakby 2 a 3, czyli tak powiedzmy około 5. Aczkolwiek tak myślę, że dla niego idealnym miejscem byłby Avengers 6. Może nie 5, niekoniecznie 5, bo to jest taka inna historia. Może gdyby był Kang, no to byłoby miejsce dla niego, ale że jest teraz Doom, no to trochę się zmieniło. Ale Avengers Secret Wars jak najbardziej. Jeżeli go tam nie będzie, to zmarnują szansę. Tak samo z Wolverinem. To są dwa idealne filmy. To znaczy, to są dwie postacie idealne do tego filmu. Bardzo dobrze. Mi też tak się wydaje i takie wszelkie, że to powiem, rodzaj przecieki, które, że tak powiem, jeszcze wypływają, mimo że nie jest powiedziane, mówią nie Doomsday, ale właśnie Secret Wars. Ale wspomniałeś już też przed chwilą właśnie na temat Kanga, no bo wiadomo, że teraz mamy Avengers 5, to będzie Avengers Doomsday, to miało wcześniej być Avengers Kang Dynasty. Kang Dynasty, tak. No ale przez to, co Jonathan Majors zrobił, w ogóle usunięto jego postać, trochę dla mnie śmieszne, bo tak naprawdę można byłoby zastąpić innego aktora, zrobić tak zwany recast, czyli zatrudnić inną osobę. To się działo w MCU, tak, mieliśmy kilku roadich, bez problemu, jakoś to wszyscy przepchnęliśmy i więcej postaci oczywiście było, ale to jest stwierdzono inaczej. Ostatnio zapytany Majors, co ty myśli, żałuje, nie podoba mu się to do końca, bo powiedzmy inaczej postąpili z Robertem Downey Jr., bo warto wam wiedzieć, panie i panowie, że zanim doszedł do Ironmana, Robert Downey Jr. był wystrzałowym, wyskokowym gentlemanem i tak samo mówił o Ezrze. O aktorce nazywa się Ezra Miller, już nie będę kombinował, jak to się odmienia, że ich potraktowano inaczej, a jak to powiedział brzydko, mnie skancelowano, czyli usunięto go, bo wiadomo jaka jest sytuacja. Jak ty się zapatrujesz na to, czy
no bo w tym momencie Kang całkowicie zostaje wymazany, a co z tymi filmami no, beznadziejnymi skądinąd, jak na przykład trzecia część Ant-Mana i kilka innych, gdzie to rzeczywiście Kang się, chociażby drugi sezon Lokiego, przecież tam się Kang też pojawiał. Co z tym? Czy to będzie jakoś zakończone, czy zostanie tak samo jak te niektóre sceny po napisach w MCU, a dziś tam sobie są, my o nich nie mówimy, cicho, cicho. Kurczę, powiem ci, że no tutaj mają naprawdę ciężki temat, Mhm. bo mogliby zrobić właśnie i tak, i tak. Jeżeli zrobię, tylko że to ma swoje plusy i swoje minusy. Jeżeli zamiotą go pod dywan i jakby go w ogóle nie było, no to ludzie nie będą zadowoleni. No bo jednak Jonathan Majors jest dobrym aktorem. Moim zdaniem wypadł świetnie w roli Kanga. W Ant-Manie no to go tylko jakby ograniczał. Mhm. To znaczy, no scenariusz, nie? Był do dupy po prostu. Historia była do dupy, ale sam sam Kang był świetny. On aktorem jest dobry, bo jak dla mnie na przykład trzecią część Creed'a on ukradł. On po prostu Dokładnie. Jordanowi ten film ukradł i dziękuję bardzo. Tak samo w Lokim przecież, jak on zagrał tego, który pozostał. To było to niesamowite. Dlatego mogliby zrobić tak, że zrobią recast. Ostatnio jakieś takie plotki wyszły na jaw, że Colman Domingo miał być nowym Kangiem. Teraz wyszło wczoraj, że Colman Domingo będzie podkładał głos pod Normana Osborna w Freshman Year w Spider-Manie. Norman Osborn? Tak, Norman Osborn. I mogliby zrobić ten recast. Tak jak mówiłeś, no zdarzało się to już kilka razy, na przykład Rhodey i tyle. No po prostu nowy aktor, nie tłumaczą tego. No wszyscy i tak by wiedzieli dlaczego. Pewnie, że No i tak. mogliby dalej robić tą historię Kanga, no a zrobili inaczej. Także muszą mieć jakiś plan, muszą mieć jakiś powód ku temu. No i jak teraz wiemy, tym powodem był Robert Downey Jr. Decyzja kontrowersyjna dla wielu. Dla mnie jeszcze nie wiem. Poczekam z opinią i oceną do pierwszego zwiastuna, aczkolwiek no, RDJ też jest spoko aktorem, a w końcu ma największą filmową jakby nagrodę czy wyróżnienie, jakim jest Oscar. To no i tak jak mówię, ta decyzja jest dobra i ta decyzja jest dobra, ta ma plusy i ta ma plusy i obie mają minusy, także no to już jest chyba kwestia indywidualna. A słuchaj, skoro już poruszyłeś temat no, Roberta Downey Jr., który stał się Doomem, mówisz, że dopiero za czas jakiś powiesz co na ten temat możesz myśleć. No wiadomo, no ciężko powiedzieć. Ja tak samo wychodzę z tego założenia, że nie omawiam filmów, których nie obejrzałem, nie wypowiadam się na temat płyt, których nie przesłuchałem, ale czy masz może jakiś koncept, no bo mówiłem ci jaki jest, że tak powiem, że już któryś z tych skuperów tak zwanych dorwał jaki będzie scenariusz teoretycznie, ale czy masz ewentualnie jakiś pomysł, jak to będzie ogrywane, bo wiadomo, że Avengers Secret Wars, czyli 6. część, będzie się wzorowała na komiksie. Był taki limitowany komik, limitowana edycja. Doomsday będzie, że tak powiem, przygrywką do tego. Tak. Co o tym myślisz? Czy rzeczywiście Robert Downey Jr. to jest ta osoba, która powinna być, czy no bo to wiesz, to wiąże, to będą perturbacje. Popatrz, jaka była emocjonalna scena no chociażby z Peterem Parkerem, tak? W 4 Avengerach, kiedy Iron Man, Tony Stark odszedł. Tutaj nagle w tym momencie muszą to ograć, skoro pojawi się w Avengerach, a domyślam się, że Tom Holland to jest taki aktor, że musi się pojawić. Jak to jest? To ty żyjesz? No nie żyję, bo nie jestem tą osobą. A jeżeli znacie. Tylko wyglądam tak samo. No, a jeżeli znacie komiksy, to dobrze wiecie, że Doktor Doom oraz właśnie Iron Man wiele razy się ze sobą ścierali. Czasami byli wrogami, czasami przyjaciółmi, a czasami antybohaterami dla siebie, więc to różnie bywało. Więc w tym ogromnie bardzo długim pytaniu oddaję głos tobie. No tak, teoretycznie Doomsday to powinno być, to znaczy nawet bracia Russo powiedzieli, że nie mogą zrobić Avengers Secret Wars bez jakby preludium, czyli bez Avengers 5. Jeżeli pójdą stroną komiksów, no to będzie tak, że muszą wprowadzić Dooma, bo Doom w Avengers Secret Wars jakby miał bardzo ważną rolę, jakby no może nie będę zdradzał, ale miał dużą rolę
jeżeli chcecie sobie doczytać, no to wiadomo, Jest Secret dobry i Wars. jest zły, ale to nie Tak. omówiłem. A jak to zrobią? No nie wiem. Ja myślę, że Doomsday będzie po prostu wprowadzeniem postaci do MCU, żeby wszyscy wiedzieli, kim on jest, jaką miał historię, skąd jest, czego chce i tak dalej. I będzie po prostu takim jednorazowym wrogiem, którego pokonają tam Avengers czy ktoś, no nie wiadomo. Fantastyczna czwórka. I, dobry pomysł, bardzo nawet. Mhm. Ale jakby, wiesz, że no nie zabiją go, no nie? Powiedzmy wtrącą do więzienia gdzieś w zamku w Latverii czy coś, tak żeby mógł się pojawić jednak z historią, która go... Będzie jak uwięziony jak Loki przez Tora, a potem się okaże, a słuchaj, jednak jesteś potrzebny, Właśnie. we need you. To znaczy, ja myślę, że on będzie miał jakąś taką, nie wiem, czy technologię, czy jakiś pomysł na pokonanie tego złego, który teoretycznie może być. Nie chcę tutaj mówić, kto będzie złym w Avengers 6, bo tak naprawdę nie wiem. Jeżeli zrobią komiksowego Zwola, no to wszyscy wiemy. To wszyscy wiemy, kim to będzie. Dobra, i tak powiem, bo to komiksy Dajesz. mają 40 lat, to Mów będzie o tym Beyonder. wielko ludzie, tak. I myślę, że zrobią tak, że on będzie miał jakiegoś asa na tego Beyondera i wtedy Avengers po niego pójdą i mówią, dobra, słuchaj, pomóż nam, to my ci wybaczymy. No i dalej to już zrobią, co tam muszą zrobić. Nie? No i myślę, że to będzie reboot całego MCU. No tak, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, No, no to teraz mamy 5. fazę, która delikatnie mówiąc do najlepszych filmowo, do najlepszych nie należy, bo nie będziemy wymieniać tytułów, jakie były, no ale mówiliśmy dopiero co o Ant-Manie. Chyba tak naprawdę mogę spokojnie powiedzieć, że Strange według mnie jest chyba najlepszym filmem tego, chociaż tak naprawdę no 5. fazy, no bo wiadomo w tym momencie tak Deadpool jest troszeczkę poza, bo on w tym momencie przechodzi, wiem, że już to dawno, ale przechodzi z Foxa do Disneya i tak dalej, więc chyba trzeba by powiedzieć, że rzeczywiście, no według mnie Strange akurat zrobiony, ale to wiadomo, Sam Raimi, Bruce Campbell i tak dalej, to jest ważne. Słuchajcie, zaraz odpowiem na wasze pytanie, bo gdzieś się pojawi, tylko przypomnę, panie i panowie, że dzisiaj naszym gościem jest Marcin Halfisz z kanału o takiej samej nazwie. On jest bardzo podobny do tego kolesia z kanału Kocham Kino, ale z tego co wiem, tamten kanał się zamknął, bo się bał konkurencji, także to już to wariant. wiesz, okazało się, że był recasting i w tym momencie Tak. normalnie jest tylko i wyłącznie Halfisz, there is only one i tak dalej, Tak i jest. tak dalej. Proszę bardzo, cześć galeria. Czy Halfisz to Kocham Gry? No, to już nie ma tego, kocham gry. To znaczy na Twitchu jest. Ale pewnie niedługo będzie połowa gier, czy half games, czy coś takiego. Słuchajcie, mamy pytanie od Lancela. Jakie macie zapatrywania na nowego Daredevila z Charlie Coxem? Dla mnie obok Punishera to najlepszy serial Marvela. Zwiastun sugeruje, że klimat będzie zachowany. Bardzo liczę na ten serial. Co myślisz na ten temat, Marcino? Widziałem zwiastun. Oczywiście on nie jest oficjalny, tylko pokazany podczas D23 i powiem szczerze, że tak jak Lance pisze, no, jest zachowany klimacik. Bardzo się cieszę, bo według mnie tak samo jak on, Punisher i Daredevil to były 2 najlepsze seriale, które dostaliśmy od Netflixa. Z wiadomych powodów były mega brutalne i takie prostolinijne. Dla mnie troszeczkę wygrywa jednak Daredevil, Punisher jest obok zaraz na drugim miejscu i bardzo fajnie, że zachowali ten klimat. Dobrze, że się nie boją, ale no nie będzie to tak, chociaż może i będzie. Bo widzieliśmy sceny dosyć brutalne, ale czy będzie tak samo brutalnie jak na Netflixie? No nie wiem. Jeszcze w ogóle byłem w szoku, że Netflix zrobił tak brutalny serial. Tutaj w ogóle jest też drugie pytanie, czy jest szansa na kontynuację Punishera? No John Bernthal wrócił. Tak. Będzie Punisherem. Także serialowo, kurczę, myślę, że są szanse, jak zwykle, nie? Ale... Tak, jesteśmy M&M'sy, po prostu, Tak. M&M'sy. Ja jestem ten biały. Albo czarny. Ja jestem czerwony, tak? No. Myślę, że jest szansa na powrót Punishera w 3. sezonie, ale słuchaj, no zanim to nastąpi, nie ma żadnych wzmianek na ten temat. Bernthal dopiero wróci
na kilka pewnie odcinków. Jeżeli to Mhm. nastąpi to gdzieś po Avengers 6, czyli gdzieś tam po tym potencjalnym reboocie. Tylko czy wtedy, bo to będzie saga mutantów, czy będzie wtedy miejsce na Punishera 3. sezon? No nie wiem. Myślę, że rozum podpowiada mi nie, ale uważam, że no wiadomo, jest szansa, nie? Bo dla tych, którzy nie wiedzą, Netflix miał licencję i zrobił kilka seriali. Zrobił właśnie Daredevila, zrobił Punishera, zrobił Jessica Jones, zrobił Luka Cage'a, Iron Fist, a także Zapalę sobie światło. The Defenders. Włącz sobie światło. I tak, Daredevil, tak jak mówił zresztą Marcin, przyjęty był bardzo dobrze. Punisher również, Jessica Jones ok, Luke Cage słabo, Iron Fist źle, a The Defenders beznadziejnie. Krótko mówiąc, taka była jakość tych. I w tym momencie gdzieś tam dotarłem do informacji, że Iron Fist pojawi się znowuż w MCU, ale to już nie będzie ten sam aktor, bo Marvel chce się całkowicie odciąć od tego. No z drugiej strony nie dziwię się, no tutaj jakby Tommy Wiseau reżyserował, czy chociażby mój ulubiony Patryk Wegeta, tak? Który by reżyserował te filmy i tego by się nie dało rzeczywiście oglądać. No ale tak to jest, że dobrze, że w końcu cokolwiek robią w tym aspekcie, no bo jest dużo i mieszają, bo nawet jeżeli weźmiemy panie i panowie pod uwagę to, co się rzeczywiście działo, strasznie pokombinowali z postaciami. Przypomnijcie sobie, że postać Kingpina pojawiła się w serialu Echo. I to nie jest jeszcze koniec Kingpina. Kingpin he'll be back, tak? I'll be back. Kingpin powróci. Dostaliśmy skądinąd, no, nie wiem jak Marcin dla ciebie, ale według mnie beznadziejny serial, w ogóle totalnie niepotrzebny, o nazwie Secret Invasion, tak? Tak nosi tytuł? Był taki serial. Tak. Rozumiecie, to po prostu była beznadziejna produkcja, bo się okazało, że Rhodey, którego widzieliśmy i kochaliśmy, to nie był bzdura na kółkach. Był serial niepotrzebny, no mógł nie powstać, ale Dokładnie. klimatycznie mi się podobał. To może jakoś tak No, kontrowersyjna opinia. Mamy jednego skróla, nie skrucha, a skróla, który tak naprawdę która tak naprawdę w pojedynkę może rozwalić wszystkich, no bo rzeczywiście jest super ekstra giga mocna, no i tak to rzeczywiście z nią wygląda. Ale mówiliśmy troszeczkę o przyszłych projektach. Ja wam zaraz pokażę grafikę. Są to projekty Marvela, które są w różnych fazach zaawansowania. Niektóre się tam już powiedzmy kręcą, niektóre tam gdzieś powiedzmy pisany jest scenariusz, ktoś inny zapowiedział, będziemy kręcić w 2485 roku tenże projekt. No i też chciałbym troszeczkę dwa słowa o tych projektach pomówić. Sekundkę, gdzie tutaj mam, żeby to było wszystko ładnie Jestem ciekawy tej grafiki. Proszę bardzo, już tutaj pokazuję. Słuchaj, to są takie projekty. Oczywiście Avengers Doomsday, widzisz? Czy widzę, ja widzę, a wy widzicie na czacie? I dajcie znać, czy widzicie, czy nie, czy jest za mało. Jak coś, to będziemy kombinować i poprawiać. Tak może? A to samo zresztą, także nie ma znaczenia. To jest oczywiście od użytkownika Culture Crave. I słuchajcie, to jest tak. Avengers Doomsday, oczywiście mówiliśmy o tym jak najbardziej. Avengers Secret Wars. W tym momencie kręci się film Fantastyczna Czwórka. Martino, czy dotarłeś do zdjęć z planu? Dotarłeś do zdjęć, jak to wygląda? Ja bym nie dotarł, oczywiście, że dotarłem. Było kilka zdjęć już w drugim dniu, czyli przypominam tutaj dzień po, to znaczy San Diego Comic Con skończył się w niedzielę, a oni we wtorek zaczęli zdjęcia. W Londynie chyba, w Pinewood, tak? Tak. I te zdjęcia przedstawiały pewne budynki. Był tam bodajże teatr który się już pojawił wcześniej. Tak. I coś, co wygląda, bo to były z drona ujęcia, coś, co z góry wygląda jak no chyba ich jakaś siedziba. I wydaje mi się, że w ich świecie, no bo Fantastyczna Czwórka będzie działa się w alternatywnym świecie w latach 60., bla, 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 bla. Wydaje mi się, że to będzie, no wiadomo, to będzie Baxter Building, ale wydaje mi się, że zrobią to tak, no bo w 2017 dowiedzieliśmy się, że wieża Starka została tam sprzedana i do tej pory nie wiemy, kto ją kupił. I wydaje mi się, że zrobią taki myk. Ja wiem, że to jest inny świat,
ale że zrobią właśnie tą odpowiedź na pytanie tamto, że to właśnie Fantastyczna Czwórka kupiła tą ich wieżę. Ja wiem, że to nie jest ta sama wieża i tak dalej, ale myślę, że tak to przeciągną. Bo Kevin Feige powiedział, że w ciągu roku dowiemy się, kto kupił wieżę. No i to wygląda jak ich właśnie siedziba. No i no wiecie, no to są zdjęcia z planu filmowego, to jest tylko taki budynek, tam nie ma żadnych efektów specjalnych, nałożonych filtrów, tak jak wiecie, słynny meksykański żółty filtr i tak dalej. To wygląda po prostu jak zwykły budynek, ale no będzie robił wrażenie w filmie. Dokładnie. Też powiem wam, że część budynków już była widziana w pewnym marvelowskim serialu, ale o tym pewnie powiemy za czas jakiś. Słuchaj, Spider-Man 4, z tego co pamiętam na temat tej produkcji nie ma żadnych solidnych informacji, więc tylko można powiedzieć, że jest tam gdzieś zapowiedziany. Tak. Kapitan Ameryka oczywiście Brave New World, no to już w tym momencie wszyscy się napalają, szykują się na Czerwonego Hulka. No. Przypomnę, to będzie generał Ross, którego gra Harrison Ford, po tym jak niestety William Hurt od nas odszedł. Ja się zastanawiam, czy do Kapitana Czwórki będą jeszcze jakieś dokrętki. Czy on już ma taki status jak muzyka, jak płyty muzyczne, że złoty status? A to ciekawe, czy tutaj jeszcze będą dokrętki. Coś tam już było. Wiesz, no nawet do Deadpoola były dokrętki, więc możliwe, że coś tutaj wymyślą, co nie? No właśnie, to znaczy, no bo film ma premierę za pół roku w sumie, także no mają czas, a i się po prostu zastanawiam, czy coś zrobią. Shang-Chi 2, panie i panowie, jest zapowiedziany i to tyle. Z tego co pamiętam, to jest tyle. Nic więcej się tutaj się nie dzieje. Wiesz co? Podczas tego właśnie D23 pojawiła się informacja o Shang-Chi Wreckage of Time i to będzie animacja, która będzie bezpośrednim sequelem Shang-Chi. Tylko że ta informacja pojawiła się z takiego konta na Twitterze, którego nigdy w życiu nie widziałem i uznałem to za jakiś taki wymysł fanowski, żeby po prostu podkręcić sobie viewsy. Aczkolwiek 2 razy widziałem tą informację wczoraj z 2 różnych kont. O, widzisz, no to więc może być Także na rzeczy. poczekajmy jeszcze. To taka ciekawostka, jakby co. Wonder Man ostatnio właśnie ogłosił, powoli ogłasza obsadę. Tam bodajże Yahya Abdul-Mateen ma wcielić się w tytułowego bohatera. Tak jest. Tak jest, ale wiesz coś więcej na temat tego projektu? Tylko takie, wiecie, główna fabuła, no pomysł na serial, że on będzie tam grał aktora, będą, wiecie, hollywoodzkiego, te wszystkie swoje moce komiksowe, ale konkretnie, że ten zrobi to, ten zrobi tamto, to to jeszcze nie wiadomo. Tak jak mówisz, no to jest teoretycznie wczesna faza projektu, produkcji, ale zdjęcia już się zaczęły, już trwają, nawet już jakiś czas, nawet zaczęły się przed strajkiem, no ale wiadomo, trzeba było zakończyć, później mieli inne priorytety i tak dalej. No i teraz już wznowili i wydaje mi się, że już są pod koniec zdjęć, albo już nawet skończyli. O, widzisz. Szczerze mówiąc, ten projekt, ten serial, no nie wiem jak wam, niespecjalnie grzeje, ale no tak, no trochę średnio na niego czekam. Obejrzę, no bo obejrzę, jest, ale rzeczywiście nie jest to na zasadzie, że o proszę bardzo, będzie jak Deadpool, że trzeba pamiętać. No właśnie. Dlatego z ciekawości obejrzę, no i wiadomo, bo to jest kino superbohaterskie, blockbusterowe, ale czy czekam? No nie. Kolejny projekt, który tak naprawdę, powiem wam tak, 2 słowa, jest w głębokiej dupie, czyli Blade. No nie ma w tym momencie, nawet nie ma scenarzysty, nie ma reżysera. Dotarłem do takiej innej informacji, gdzie jest napisane, że the project is in limbo, czyli po prostu trwa w zawieszeniu, bo nie wiadomo co z nim zrobić. W zasadzie ważna rzecz, główny aktor ma kontrakt, no i ten kontrakt podpisał już kilka ładnych lat temu i biorąc pod uwagę, że on jest gwiazdorem, tak, to jest aktor A-klasy, że tak powiem, światowej, wcale mi się nie zdziwił, może ty Marcin wiesz na ten temat, gdyby on czasem nie miał kontraktu na zasadzie pay or play, czyli umówili się na pewną kwotę i nieważne czy ten film powstanie czy nie, on dostanie kasę. Tak było z Johnny Deppem przy okazji Piratów z Karaibów, z Arnoldem Schwarzeneggerem przy okazji Terminatora i tak dalej, i tak dalej. Ci najwięksi tak oczywiście mają. Co możesz powiedzieć, jeżeli cokolwiek na temat Blade'a? Galerian, ja też chcę, czekam, dawać mi Blade'a. Ja też. Ale tak jak mówił Wesley Snipes, there was always only one Blade i na to wygląda, Tak. co nie jest prawdą, bo było 2 Blade'ów, bo był jeszcze film telewizyjny, no ale
Zobaczymy. Marcino, masz Tak jakieś, jest. jakieś info? No szczerze mówiąc tak. Uważam, że to jest projekt typu pralnia pieniędzy, że on nigdy nie powstanie, nie miał chyba nigdy powstać. Nie wiem dlaczego oni mają tam takie problemy. Czy na początku myślałem, że oni boją się zrobić po prostu film w kategorii wiekowej R. Mhm. No ale i tak myślałem, to będzie O. taki problem, nie? Ale przecież powstał Deadpool, no to mają już doświadczenie, już wiedzą, co jest 5 i to nie jest problem. Na pewno nie jest. Tak? Przynajmniej nie powinien być. Ostatnio przeczytałem, że znowu mają opóźnienia w Blade'zie, parę dni temu. Mało tego, nie było ani słowa o Blade'zie podczas San Diego Comic Con, nie było ani słowa o Blade'zie podczas D23. No dali informacje o projektach, które będą później miały premierę, które nawet jeszcze nie mają żadnego pewnie pomysłu na niego, jak na przykład, no nie wiem, X-Men 97, drugi sezon, czy Oczy Wakandy, jak się wczoraj śmialiśmy, czy przedwczoraj. Też mam tutaj właśnie napisane. Mhm. A o Blade'zie nie wspomnieli, także no, bardzo bym chciał zobaczyć ten film, ale uważam, że mimo wszystko chyba nie powstanie. No nie wiem, takie mam wrażenie. No niestety, tak też mi się wydaje, bo Blade, uwielbiam Blade'a. Może akurat mam sentyment do tego filmu, ponieważ ja jestem wielkim fanem reżysera, który się zowie Guillermo del Toro. I trzeba wiedzieć, panie i panowie, że on wyreżyserował drugiego Blade'a z genialnym skądinąd Ronem Perlmanem w roli Reinharda. I zresztą to jest mój ulubiony Blade. Według mnie, jeżeli chodzi o trylogię Blade'a, to jest 2, 1 i długo nic, dopiero potem 3. I rzeczywiście tak mi się wydaje, że jest. No i zgodzę się, że wiesz, tak samo jak nieraz mówimy, ja przynajmniej mówię, okej, Robert Downey Jr., on był Iron Manem, on nie grał. Mickey Rourke, on nie grał Marva w Sin City, on był Marvem i tak dalej, i tak dalej. Wesley Snipes to jest po prostu Blade i to wszystko. No. W tym momencie, na przykład słuchajcie, napiszcie mi widzowie, może nie akurat o Blade'ie, ale mówiliśmy wcześniej, Wolverine. Czy wyobrażacie sobie innego aktora w roli Rosomaka niż Hugh Jackmana? Henry Cavill. A jeżeli tak, to kogo? Dokładnie. A jeżeli tak, to kogo byście wiedzieli? My w tym momencie przejdziemy. Spider-Man Freshman Year, oczywiście to się w pewien sposób materializuje, dopiero co mówiłeś o Tak jest. kolejnym aktorze, który będzie podkładał głos. Thunderbolts. Ten film już jest dosyć poważnie, chyba on już jest kręcony albo jest nakręcony, Tak, prawda? już No. tak, bo on zaliczył opóźnienie, no ale jeszcze go kręcą, wiadomo, przez to opóźnienie może jakieś nowe pomysły im wpadły czy coś. Mhm. Jest gotowy zwiastun, który widzieli niestety, wiadomo, podczas D23 San Diego. No my sobie poczekamy. Na razie nie wyciekł jeszcze, bo gdyby wyciekł, no to już bym opowiadał. Ale to jest projekt typu właśnie Wonder Man, na który też tak średnio czekam. Chyba że potwierdzą się jakieś takie informacje, że będzie klimatem podobny do drugiego Kapitana Ameryki. Wtedy kupuję to w ciemno, bo wiem, że to będzie taki fajny, mroczny thriller szpiegowski, no wiadomo, z superbohaterami. Ale na ten moment jest to gdzieś tam z tyłu. Patrząc na całą tą listę tych projektów, które masz tutaj pokazane, jest, tak. to powiem, Thunderbolts jest gdzieś w drugiej połowie jakby projektów, na które czekam. O Daredevilu mówiliśmy 2 słowa, więc tu się nie ma co rozwodzić. Serial niedługo powstanie i niedługo będzie można zobaczyć. Marzec 2.5. 2.5. Bierzcie wolne. Czekamy wszyscy. Kolejny projekt, który mnie w ogóle nie to, że mało interesuje, nie interesuje mnie, Ironheart. W ogóle, czy masz jakieś podejście do tego, czy to jest coś, co czekasz, tak samo masz, że tak powiem, na ciepło to bierzesz jak Wondermana? Tak, dokładnie tak jak Wonderman. Jak się pojawi, to obejrzę. Bodajże ma to być tylko, na szczęście albo nie na szczęście, chyba tylko 6 odcinków albo 8, nie jestem pewien. Taki miniseria. Tak. I wiecie co, jedyna rzecz, która mi się podoba w tym serialu, jak na razie, to po wczorajszym wycieku zwiastunu jest fakt, iż Riri Williams, czyli następczyni legendarnego Ironmana, który był nieskazitelny i w ogóle, będzie następczyni Czarnej Pantery, a nie Ironmana. Ironheart. Iron Man? Dobrze, okej. Tak.
A, a co ja powiedziałem? Nie spróbowałem ci brać pod wóz, ale się widzę, nie dałeś. Aha, no myślałem, że coś tutaj ten. W każdym razie nieskazitelnego Ironmana, a ona tam w tym zwiastunie, uwaga, zaraz powiem, co ona robi w tym zwiastunie, dlatego zakryjcie sobie uszy, jeżeli nie chcecie słyszeć. 3, 2, 1. Ona tam okrada banki, okrada różne placówki z technologią, normalnie okrada je, aby stworzyć sobie kostium. Także to jest dla mnie bardzo ciekawy pomysł. Das ist unglaublich, niemożliwe, No niemożliwe, właśnie, a jednak. no właśnie. I to jest Ale wiesz, jedyna, z drugiej strony jedyny motyw, który mnie na tak początku przyciąga. Iron Man, czyli właśnie dla Iron Man, co Tony Stark sprzedawał No broń sprzedawał, no broń tak. różnego rodzaju innym No bojówkom, masz żeby nie użyć rację, słowa na no. T, bo wiadomo, że algorytm słucha. No zgadza No się, dobra, no masz rację. możliwe, że podążą tym tropem, wiesz, że Może ona też on się zmieni. To znaczy na pewno się zmieni, no nie oszukujmy się, bo ona musi wystąpić w Avengers 5, musi wystąpić w Female Avengers, czy tam nowych Avengers, co oni tam wymyślają. Ale za dużo zdradzasz, stary. Ja ci mam zaplanowane normalnie na kolejne odcinki na 25-26 rok, a ty już o tych wszystkich rzeczach mówisz teraz normalnie. Znaczy no nie wiem, czy to powstanie, no to są tylko takie Gdzieś tam jest ploty. w planach. Powiem tak, na temat Armor Wars wiem mało albo bardzo, bardzo niewiele. Tak, wiemy mało. Wiemy tylko tyle, że w sumie to miał być serial, później go zmienili na film. I tu się informacje kończą. Cieszę się, że powstaje, że to będzie film. Bo to też jest taki znowu spin-off o Ironmana, jakby nie patrzeć. No to też jest potencjał na coś fajnego. Tylko zobaczymy, jak to wyjdzie. No, na razie też jest takie limbo, no bo też nie mamy żadnych informacji, nie wiemy kiedy zaczną się zdjęcia, nie wiemy kto tam będzie grał, nie wiemy o czym to będzie film. Także no, wiemy tylko tyle, że to będzie film. Słuchaj, Siema Krzysiek. jeżeli chodzi o Marvel Zombies, to ja o tym projekcie usłyszałem po raz pierwszy dokładnie w momencie, kiedy przeczytałem tego tweeta. W ogóle nie wiem, co to Tego? jest. Tak, czy wiesz, co to jest Marvel O. Zombies? Pewnie, że tak. Wczoraj nawiązuje do What If? Tak, O. był taki odcinek What If z zombiakami i Marvel Zombies. Wczoraj się dużo dowiedzieliśmy na ten temat. O, widzisz. Podczas D23. To będą 4 odcinki. Tylko przerwę, słuchajcie, relacja z D23 u Marcina na kanale, także wbijajcie, tam jest dokładnie wszystko powiedziane, co gdzie, jak i kiedy. Pewnie, wbijajcie, zobaczcie. Link jest albo będzie w opisie, także spokojnie. A jak nie, to sobie tam wpiszcie w Google. Dokładnie, Marcin Halfisz wel variant. Tak. Anyway, 4 odcinki, także mam nadzieję, że będą po godzinie, no bo to tak fajnie, 4-godzinne odcinki, spoko. Okay. I wiemy na ten temat, że no będzie to wiadomo animacja z zombie. W jednym z odcinków będzie Jimmy Woo, ten od sztuczek karcianych z Ant-Mana, Shang-Chi i Katie. Katie to też jest ta z no na przykład z Ant-Mana albo z WandaVision. I ta trójka będzie walczyła z hordą zombie w miejscu, które wizualnie ma przypominać Mad Maxa. Także to już jest spoko. I teraz tak. I to są oficjalne informacje, to powiedzieli wczoraj jakby oficjalnie, nie? Także to nie są żadne tam spoilery. Shang-Chi zostanie ugryziony przez zombiaka. No i pojawi się Wenwu i odda mu 10 pierścieni, poświęcając swoje życie. Odda 10 pierścieni, aby zatrzymać tą wiecie, jak to się tam, zarazę w ciele Shang-Chi, w ciele Shana. No i później mamy przeskok o 5 lat do przodu i właśnie ten Mad Maxowe walki mają się wydarzyć. O, widzisz. Zapowiada się nieźle. Wygląda ciekawie, brzmi na pewno fascynująco. Tutaj jak Galerian napisał zombie, to mi się od razu przypomniał tekst z właśnie Simpsonów. Zombie, to usłyszałem to głosem Homera Simpsona. Także rzeczywiście, Galeria, czy by oznaczało to, że ty będziesz robił recenzję Marvela, bo zombie? No. Na Blade'a czeka, no to na pewno Blade'a zrobi. Możliwe. No to przejdźmy teraz do Wakanda Forever, czyli oczy Wakandy. Oczy Wakandy. Jak się zapatrujesz na to i co wiesz? Bo nie będę ukrywał akurat, że dzisiaj też jesteś jako jeden z tych, co ma mnóstwo wiedzy magicznej. Oczy Wakandy to serial też, no
na który tak średnio czekam, bardziej niż na poprzednie, o których wspomniałem. Szału nie ma. No tak. I to też mają być 4 odcinki. Ma to być historia Wakandy z oczu, dlatego pewnie Eyes of Wakanda, z oczu różnych bohaterów na przestrzeni Aha, dziejów. ich perspektywy. Tak, wydaje mi się, że to będzie aż od samego zrzucenia tego meteorytu gdzieś tam w Afrykę i powstanie jakby Wakandy, aż po czasy teraźniejsze. Mamy też poznać nową postać, Nomi bodajże się, albo Naomi, coś takiego, która ma za zadanie jakby pokazać światu, to znaczy, bo chodzi o to, że tak, Wakanda chce z jednej strony się ukrywać przed całym światem, a z drugiej strony mamy tą postać, która chce światu pokazać korupcję w Wakandzie. No i mam nadzieję, że to będzie taka fajna polityczna bitwa z wieloma czarnymi panterami w tle. I to są wszystkie informacje, które udało się gdzieś tam Takie pytanie do zdobyć. widzów. Na Wakandę spada meteoryt z pewnym metalem. Czy wiecie, o którego chodzi? Tam są tak w MCU, w Marvelu, że tak powiem, są 2 bardzo ważne metale, ale który to był w Wakandzie? Z żelazem. Z żelazem, oczywiście, że tak. Z tombakiem. Z tombakiem. Agata All Along, czyli Agata Harkness powraca do nas po tym, jak się pojawiła w WandaVision. Teraz to się nazywa Agata All Along i wygląda to, że to jest finałowy tytuł, bo to rzeczywiście Tak. zmieniało się już kilka razy. I jak ty zapatrujesz się na ten serial? Bo to też będzie serial. Powiem ci szczerze, że po wczorajszym zwiastunie i tym performance'ie, który Kathryn Hahn tam zaśpiewała, ten zwiastun wygląda mi, jakby był niedokończony, jakby brakowało jakiegoś takiego właśnie legendarnego żółtego filtra, bo to wszystko wygląda, jakby to było, jakby ten serial był nagrywany, czy dział się na scenie teatru. To wszystko jest jakieś takie dziwnie sztuczne. Ale mam nadzieję, że właśnie te elementy horroru, gdzieś tam ta magia, czarna magia, te czarownice i tak dalej, będą mocno popchnięte ku granicy właśnie gdzieś tego PG-13, czy tam 16, czy no nie wiem, będą może takie sceny, które będą właśnie przekraczały, no bo wiadomo, że można zrobić PG-13, a można zrobić PG-13, nazwijmy to plus. Także mam nadzieję, że tak Wersja będzie, premium. bo jeżeli nie, to ja nie chcę jakichś cukierkowych czarownic oglądać, które będą rzucały tam a la Homora czy coś takiego, nie? Nie chcę kolejnego Harry'ego Pottera, nie chcę takich grzecznych czarownic, chcę właśnie taką Agatę, którą poznaliśmy w Westview. Wredną babę, Tak, jak Hogatę z dokładnie. pieprzem tutaj na nosie albo gdzieś, w ogóle Tak, niech to z będzie taką rzeczywiście wielką poważna kurzajką, sprawa. dokładnie, no ja coś takiego chcę. No, zobaczymy, to już bliżej niż dalej też akurat, jeżeli chodzi o ten serial. Kolejnym projektem jest What If. Ja akurat dostałem dzisiaj informację, że Moon Knight pojawi się w trzecim Między sezonie innymi. What If i trzeci sezon What If, czyli co jeśli, co by było gdyby, będzie zarazem ostatnim sezonem tegoż serialu, panie i panowie. Niestety. No właśnie niestety, bo akurat on jest na tyle ciekawym projektem, wiesz, mi się wydaje, że ostatnimi czasy Marvel dużo lepiej sobie radzi, jeżeli chodzi o animację. Tutaj za chwilę jest X-Men 97 sezon 2 i 3, które według mnie pierwszy sezon oczywiście bardzo się udał. Wyglądało to bardzo ciekawie do tego stopnia, że zachęciło mojego syna do oglądania tych X-Menów z lat właśnie 90. A mój syn, trzeba wam wiedzieć, ma dopiero 7 lat, ale akurat rzeczywiście nie wszystkie odcinki obejrzał, bo nie mógł, chociażby tego właśnie, mieliśmy zdradzać tego, gdzie tam po prostu jest zmasakrowanych mnóstwo. No wiesz, ten serial ma już mutantów. dobre kilkanaście lat, także... Nie, ja mówię o X97, o tym nowym. Aha, o tym nowym, dobra, tak. myślałem, że mówisz o Także, starych nie, odcinkach. tamty to ogląda akurat i tam Jubilee na początku biega i tak dalej, i tak dalej. No ale dobrze, co my wiemy na temat, co by było gdyby, czy jaki jest w ogóle polski tytuł? Co jeśli, co by było gdyby? Chyba co jeśli, ja nie wiem, Jeśli. staram się nie posługiwać Dajcie znać, odpowiednikami. czy wiecie, jaki jest polski tytuł What If. No ja też akurat Albo co jeśli, albo co by było gdyby, no bo gdyby to przetłumaczyli inaczej, to byłoby słabiutko. Ja tylko jeszcze zanim oddam tobie głos, to pozdrawiam przy okazji Ritelas, Pawła Burkacika, Martens i Perfumy etc. na Instagramie. Cześć wam wszystkim. A Marcino, wracamy do What If Season 3. Ej, a ja mam takie pytanie jeszcze a propos, tylko techniczne.
na Instagramie jak streamujesz, to jest też tak Tak, poziomo? tak. W sensie pionowo? Jest pionowo, chyba że po Okej. prostu widzowie sobie na przykład wezmą, zamiast oglądać w ten sposób, przekręcą się, to Aha. wtedy mają ten nasz stream na Okej. w formie panoramicznej. Także, Okej, ale spoko, póki co spoko. jesteśmy w ten sposób. Bo przypomnę tylko, że jesteśmy na Instagramie, na YouTubie, Facebooku, Twitchu oraz LinkedIn. Niestety Twitter zablokował możliwość, jeżeli się nie ma konta premium, a ja akurat ostatnio jestem na bakier z Elonem Muskiem. Tak, trochę nie warto. Tutaj Galeria tak napisał, jak to przetłumaczyli. Co czy sezon 3. Tak. No to akurat dobre wiadomości, no bo wczoraj dowiedzieliśmy się bardzo dużo na ten temat, dowiedzieliśmy się, jakie będą postaci występowały, dowiedzieliśmy się, jakie będą poszczególne odcinki, czyli na przykład mamy jakie postaci, czyli domyślam się, że to będą odcinki związane z tymi postaciami, czyli Ironheart, Shang-Chi, Biały Vision i ten Moon Knight, o którym wspomniałeś. Tak. Do tego dowiedzieliśmy się kilka rzeczy na temat jakby konkretnych odcinków, że w jednym z odcinków będzie grupa Avengers, w której skład, tutaj sobie muszę doczytać, bo nie chcę się pomylić, Sam Wilson, Moon Knight, Photon, Red Guardian będą walczyli z jakimiś tam to było napisane Gamma Monsters, ale co to jest? No nie pokazali tych zdjęć. Także, czyli wprowadzają kolejną nową postać, czyli Photomana. No nie, Photon już jest w MCU. Jest? No przecież to jest Monica Rambeau. Kurde, faktycznie przecież, No, ale się zakręciłem. Zaraz minie 10 lat od jej debiutu. Za 4, no nie, zaraz, dobra, za 4 lata minie 10 lat, także no okej. Deadpool też nie jest bardzo stary, to nie tylko MCU, ale ogólnie także w porządku. Także takie będą odcinki. Niestety na temat animacji nie dowiedzieliśmy się najgorszej rzeczy, czyli na temat żadnych z animacji nie dowiedzieliśmy się, kiedy po prostu będą miały premierę, nawet przybliżonej. Także no trudno. Słuchaj, tutaj jest stwierdzenie od Dariusza, że Gamma, jak się tak pokazać, żeby było widać, a guzik nic nie widać. Dobrze, że Gamma Monsters to chyba są różne halki. O, proszę bardzo, tak. Dobra, to poczekaj, daj mi 3 sekundy. Gamma. Dobra, to ty Marcin szukaj, tutaj będziemy zaraz patrzeć, tylko panie i panowie, przypomnę, że dzisiaj naszym gościem jest Marcin z kanału Halfish. Również, to wam mogę oczywiście w momencie, póki co Marcin sobie szuka, więc mogę wam powiedzieć, że już niedługo na Netflixie, panie i panowie, pojawi się anime Terminator Zero, po czym, bo oczywiście, że tak, Szymon jest wielkim fanem Terminatora, ja również, więc Szymon z kanału Język Filmu gdzieś bodajże pod koniec sierpnia, chyba na początku września, chyba 15 września będzie naszym gościem i oczywiście pogadamy sobie o tym Terminatorze, co się wydarzyło, jak wygląda serial i jaka jest przyszłość Terminatora i czy tam oczywiście będzie I'll Be Back Arnold, czy będzie James Cameron, także zapraszam panie i kiedy ma panowie. premierę ten serial? Serial musiałbym zobaczyć, ale w tym momencie już patrzę. 15 września umówiliśmy się z Szymonem, więc domyślam się, że pod koniec sierpnia, tak. O, to sobie chętnie pod koniec sierpnia, już nawet ja sprawdzę. To ja w tym tak zwanym międzyczasie powiem, że tak, te Gamma Monsters rzeczywiście wyglądają jak Hulki. Jak takie zmutowane Hulki. No wiadomo, nie są pewnie nie mają takich mocy jak Hulk czy coś, ale tak wyglądają. I nazwa Gamma, no to też się kojarzy z Hulkiem, no bo ten też powstał przez promieniowanie gamma, także coś tutaj jest. Także Darek w sumie wstrzał w dziesiątkę. No. Dokładnie. Ja tylko powiem, że Terminator Zero będzie miał premierę 29 sierpnia, więc panie i panowie macie 2 tygodnie, żeby sobie nadrobić, zanim z Szymonem rozbierzemy na czynniki pierwsze, tak jak dzisiaj z Marcinem MCU. Więc byłoby ciekawie, bo nawet jak tak patrzyłem na tego Deadpoola, wiesz, Deadpool i Wolverine, on mi się troszeczkę skojarzył nie z filmem, ale z komiksem Old Man Logan, na podstawie którego powstał oczywiście film Logan. Tam były problemy, ponieważ nie mieli praw do wszystkiego, bo wiadomo, tam w komiksie się pojawiają Hulki, pojawia się Hawkeye, wiadomo wtedy Hulk, do tej pory nadal Hulk to przecież Universal, Hawkeye to był Marvel i tak dalej, więc rzeczywiście tak to było. Dobre, co mamy? Okoje, czyli kolejny serial, kolejny projekt ze świata Wakandy. No właśnie, ja coś słyszałem, że ten serial już został
Bye bye, skasowany. Anulowany. No widzisz, to jest akurat informacja świeża, bo z 1 sierpnia, czyli sprzed 10 dni, więc teoretycznie jeszcze nie. No ale wiadomo, że akurat w świecie Hollywoodów 10 dni się może wiele zdarzyć, więc nawet nie będziemy na ten Może temat. do niego wrócą, kto wie. Może wrócą. Sidewinders, spin-off series. W życiu o tym nie słyszałem. Proszę bardzo, więc nawet są rzeczy, o których nawet Halfisz nie słyszał. Nie wiedziałem, że takie coś jest w produkcji. Proszę bardzo. Sidewinders. Nie wiem, co to jest. No to jak będziemy, jeżeli drodzy widzowie wiecie, bo na przykład tutaj oświadczenie. Dariusz dopiero pokazał, że wy też posiadacie wiedzę, Darek. dajcie znać. Darek, Piłka jest po twojej stronie. you are the man, naprawdę. X-Men 97. Z tego co wiem, to na temat drugiego sezonu nic nie wiadomo. Wiadomo. Jeszcze się nie zaczęto jeszcze pracy. Wiadomo już? Tak, Słucham to cię. znaczy nie zaczęto pracy, jeszcze pewnie Mhm. długo nie zaczną pracy. Wiemy, że pokazano Okej. taki sizzle reel na D23 i z tego wiemy, że Magneto powróci w drugim sezonie. Wiemy, że Wolverine powróci, co jest bardzo ciekawe, bo jeżeli pamiętacie finał pierwszego sezonu, znaczy pierwszego nowego jakby sezonu, to wiecie, co się z nim stało, a jeżeli nie, no to serdecznie polecam, bo to jest jeden z top seriali MCU. Bardzo dobry. Także no, zdarzyło się z nim coś mocnego i powróci. Dodam tylko, że recenzje X-Men 97 na kanałach obu Marcinów są. No, u ciebie jest recenzja, u mnie są easter eggi. A ty tam wiesz, rozwalasz wszystko na czynniki pierwsze, mówisz czemu X, czemu Men, czemu 97 i w Tak. ogóle co tam pominęliście w zwiastunach. Marcin po prostu, on siedzi i 48 godzin ogląda 3-minutowy zwiastun. Naprawdę podziwiam faceta. Kiedyś przypomniał mi się taki komentarz a propos Avengers Endgame, to było bardzo dawno temu. Pojawił się TV spot 15-sekundowy i ktoś mi napisał komentarz: kurczę, pojawił się spot 15-sekundowy, a ty nagrałeś o tym 25-minutowy filmik. I to mi się akurat przypomniało. Ale coś tym jest, ja pamiętam jak robiliśmy z obecnym tutaj na czacie, z Galerianem robiliśmy Fearcasty, no to powiedzmy film 1,5 godziny, potrafiliśmy na przykład 2 godziny omawiać, wiesz, i kurczę, dłużej omawiamy niż film trwa. No, ale tak to jest, panie i panowie, że wystarczy jeden ruch kamery, a nagle trzeba go opowiadać przez 20 minut, Pewnie, bo że to tak. akurat było nawiązanie do tego i tak dalej, i tak dalej. No i oprócz tego w drugim sezonie, który mam nadzieję, że też będzie robiony przez Bo DeMaio, no bo niestety został zwolniony po produkcji pierwszego sezonu z Marvela, ale mam nadzieję, że wrócą do niego, no bo zrobił naprawdę dobrą robotę. Pojawią się tam znane już z pierwszego sezonu postaci, takie jak Bishop, Havok, Apokalips, który miał swój epizod już w pierwszym sezonie. I co ciekawe, co mnie najbardziej interesuje, to Danger. Też ma się pojawić. A Danger to, jak doskonale wiecie, albo i nie, tak nazywał się pokój do ćwiczeń X-Menów. I ten taki wirtualny. Tak, i ten Danger, wydaje mi się, że to będzie po prostu sztuczna inteligencja pod postacią takiego robota, z którym czyli na zasadzie Jarvis Vision. Idealny, dobry przykład. No i a ja byś miał wymienić jedną postać z X-Men 97, która ci naprawdę w ogóle ci nie robi. Kogo byś polecał? Z tego nowego X-Menów, no to w sumie mam nawet 2 postaci. Aczkolwiek jedna jest ciekawsza od drugiej. Najmniej mnie interesuje Jubilee. Tak samo. Szkoda, no bo jest zabawna postać. Co ona tam robi? No, rzuca fajerwerkami. A drugą, może to jest dziwne, ale jest interesującą postacią, bo to jest Morph. Morph dlatego nie interesuje mnie, bo jest, nie wiem, według mnie jest jakiś taki nijaki, ale jest interesujący, bo może zamienić się w inne postaci. I co widzieliśmy zresztą, zamienił się na przykład w Hulka. I to jest motyw na bardzo dużo różnych fajnych cameo, ale jako postać to jakoś tak, no nie wiem. Wiesz co, w pewien sposób to wykorzystali już w Marvelu, używając Lokiego chociażby, który zmienił się, no między innymi przecież w Kapitana Amerykę. Także bywały takie rzeczy. Live action Wakanda series, czyli serial o Wakandzie. Panie i panowie, co na ten temat, Marcino, wiemy? Tam jakieś proszę bardzo. Wakanda, co tam jest? Nie widzę. Wakanda serial aktorski. Wakanda live action. Czekaj, dam znowu większy ekran, żeby... nazwę swoją. Live action Wakanda series.
No to skoro nic nie wiesz, no to co i to? Nie, to Będziemy- znaczy wiem, że coś takiego miało być, ale właśnie wydawało mi się, że to był roboczy tytuł, taki wiesz, Mhm. roboczy w sensie, że to się przerodziło w Okoje i Okoje skasowali. Tak mi się wydaje, że to było. Teraz tak trochę z pamięci jadę, Aha. ale No widzisz, no możliwe, że tam, że mówię, nawet osoby, które tam powiedzmy gdzieś w Hollywood siedzą cały czas, niekoniecznie muszą mieć no dobra, wszystko nie. wiedzieć. Potem mamy Vision Quest i tu akurat to jest pytanie, które mogę od razu odpowiedzieć, bo jeden z użytkowników, jeden z widzów pytał, a co się stało z białym Visionem? No i właśnie z tego, co ja się orientuję, popraw mnie, jeżeli mam złe informacje, ale właśnie on ma się pojawić w tym serialu, w tym projekcie. No tak, to ma być właściwie o nim. Serio. Dokładnie. To ma być odpowiedź na to, gdzie poleciał biały Vision po finale WandaVision. I wydaje mi się, że to będzie jakby może nabierze koloru pod koniec i wiecie, i będzie już takim tym nowym, starym Visionem. Ale też Mhm. wiesz co, no ma pojawić się Vision w What If, tak więc może tam też odpowiedzą jakby albo nakierują nas gdzieś w kierunku, na przykład poleciał na południe, no i wtedy Vision Quest. Chodźmy na wschód, tam na pewno jest Tak. jakieś życie, jak mawiał Jerzy Sztur w Sex Misji. Ja tylko, panie i panowie, od razu też wam powiem, że wszyscy ci, którzy myślą, bo są takie plotki, którzy myślą, że na przykład Wanda, czyli Wanda Maximoff is dead, zdziwicie się, panie i panowie, Wanda Maximoff niekoniecznie is dead, jeżeli chodzi o MCU. Nowa. To akurat, jeżeli znamy animację, to nie jest nomen omen nowa postać. Potykał się wiele razy w animacjach ze Spider-Manem. A czy wiesz coś na temat tego projektu? Tylko tyle, że na początku miał to być serial, później Mhm. miał to być film, a ostatecznie wylądowało na specjalną prezentację, taką jak Werewolf by Night, czyli taki Aha. godzinna taka prezentacja. No. I tutaj Darek właśnie pisze, to był Dora Milaje, czyli ten, o którym przed chwilą wspominaliśmy, projekt o Wakandzie, to miało być Dora Milaje. Właśnie dlatego ten tytuł mi coś nie pasował, Aha. ale jego już też, no właśnie, też już nie ma. Aha, w ten sposób. No. No to wiemy, jak to wyglądało, panie i panowie. To są projekty, słuchajcie, 24 projekty, które ma Marvel, gdzieś tam rozwija w mniejszym lub większym stopniu. Filmy, seriale, animacje, różnie to wygląda. Niektóre się kręci, a niektóre dopiero gdzieś tam powstaną. Zanim przejdziemy dalej, tutaj kilka pytań się pojawiło, więc może do nich przejdziemy. A propos, czy Halfish ogrywał może gierkę Marvel Midnight Suns? Dość przyjemna gierka, taktyczna, jestem w trakcie ogrywania, dużo bohaterów tam się przewija. No to no niestety, a nie ogrywałem, a powinienem. Właśnie tu odpowiedziałeś, że tak, dość przyjemna. Być może spróbuję, ale ostatnio próbowałem Marvel Rivals, czyli jakby kopia Overwatcha z Marvelem. Niedługo będzie miał premierę w pierwszej połowie 2025, także przyjemnie się grało, ale Midnight Suns jakoś tak, no nie miałem okazji, sposobności i czasu chyba. A słuchaj, jeszcze jest jedno pytanie od Lansla. Ulubiony bohater Marvela i jaki komiks Marvela chciałbyś w ekranizacji? To najpierw do nas obu tak naprawdę, ale możesz zacząć. Tak, mogę zacząć? Pewnie ukradnę ci twój pomysł, ale Nie tak. ulubiony bohater Marvela. Mam dwóch, od zawsze to mówię i nigdy się Co? nie mogę Batman, tak? Tak, Batman i Superman. Nigdy nie mogę się zdecydować, którego bardziej lubię. Mianowicie jest to Thor i Hulk. Okej. A ekranizację komiksów, którą chciałbym zobaczyć, to związana jest z Hulkiem, World War Hulk. No, nie wiem, czy miałeś to samo powiedzieć, Wiesz co, ale... troszeczkę gdzieś tam niby o to Deadpool zahaczył w pewien sposób. Taką jedną sceną właśnie, kiedy tam wbił się. Jest taka animacja, panie i panowie, jeżeli chcecie, możecie sobie obejrzeć. Tam chyba powstały 3 animacje. Pamiętam, że World War Hulk jest animacja. Jest chyba Hulk vs Deadpool, tak? Albo Hulk vs Thor. Bo tam wiem, że są 3 takie animacje i czy może Hulk vs Wolverine. W każdym razie, jak tak to jest, rzeczywiście możecie sobie obejrzeć. Wiem, że są 3 takie właśnie fajne animacje i tam one są tak naprawdę bardzo krwawe i w ogóle się dzieje dużo, nie obcinają się w żaden sposób. Część też właśnie World War Hulk, ale w małym stopniu widzieliśmy to w filmie Thor Ragnarok.
Tam rzeczywiście wykorzystano ten pomysł, że Hulk Mhm. jest przy pomocy jakiegoś tam urządzenia, które Marcin pewnie zna nazwę dokładnie i wie, jakie są specyfikacje techniczne, jest zniewolony, no ale Tak, nie akurat będę was zanudzał specyfikacją techniczną, ale dokładnie, nie będziemy w ten sposób jechać. No ale mówiłeś, że dopiero co był D23, a ty akurat śledzisz takie wydarzenia. Powiedz mi, co z takich ważnych dla ciebie, intrygujących rzeczy, tam w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale w tle przechodzi Moon Knight. tak, no, Moon Knight U przechodzi. Marcina. Czasami musi przechodzić. Swojego studia, tak jak ty, nie mam niestety. Miałem, ale już nie mam. Ja też studia nie mam, wiesz, no ale powiedzmy, to jest to dobre, że wiesz, widzowie tylko widzą dwie ściany, reszty nie widzą, także jest w porządku. No. Słuchaj, co ciekawego na D23 się pojawiło? Co rzeczywiście nas intrygowało? Chyba wszystko. No nie, no każdy jest inny, każdy lubi co innego, no nie? Ale ja bym powiedział tak, co dla mnie było najciekawsze. Tak? Marvel Zombie. To było dosyć ciekawe, bo teoretycznie nie było to zapowiedziane oficjalnie, w sensie, że się pojawi, to była taka niespodzianka. Marvel Zombies i no Daredevil Born Again. Myślę, że to chyba najwięcej osób na to czeka. Najbardziej mi przypadło do gustu. A z takich innych ciekawych rzeczy Agatha All Along. Nie, no żartuję. Wiesz co, nie, chyba te dwa projekty tak najbardziej mi gdzieś tam zapadły w pamięć. Ale tak jak mówię, no dla kogoś być może Agatha All Along jest najbardziej wyczekiwanym serialem i najbardziej czekał na niego. Jeszcze ewentualnie ta animacja o Spider-Manie, czyli Your Friendly Neighborhood Spider-Man, dosyć ciekawie się zapowiada. Poznaliśmy nowe szczegóły, także będzie na co czekać. No, czyli rzeczywiście kilka tych informacji jest. No dosyć dużo pokazali. To znaczy pokazali dużo, powiedzieli dużo, ale o projektach, o których już wiemy. Także to jest trochę taki niedosyt, bo mogliby jednak zdradzić troszeczkę więcej, na przykład fazy 6, albo powiedzieć, co będzie, chociaż oficjalną nazwę 7 sagi, coś takiego. No, tego nie było. No, poszli w bezpiecznym kierunku. No tak, bo teraz ważna sprawa, że w Marvelu wprowadzają mutantów. To już przejęli pełną parą oczywiście i X-Men i tak dalej. Tutaj mam jedną z informacji, że Marvel Studios, no po przeniesieniach oczywiście, chciałoby, aby Avengersi i X-Meni starli się i to przed końcem jeszcze właśnie sagi Multiverse. Tym taką informację od Cosmic Marvel. No tak, przed sagą Multiverse, czyli mamy czas do Avengers Secret Wars. Czyli troszeczkę czasu jeszcze jest. Nie ma, ale nie ma opcji w sumie, no bo musieliby najpierw wprowadzić wszystkich X-Menów, wiesz, ustalić ich motywację, jakby wiesz, opowiedzieć kilka historii, dopiero później, chyba że zrobią to w taki sposób, że jakby będzie to nowa grupa, wrzucą ich na głęboką wodę, będą się bili i będzie remis. I wtedy powiedzą, ej, my jesteśmy też dobrzy, po co się bijemy, walczmy z kimś innym. Coś takiego na przykład, nie? Walczmy z Beyonderem. A myślę na przykład, że nie podejdą do tego w ten sposób, że stwierdzą, był już oczywiście Fox, te całe X-Meny tam, potraktujmy ludzi, że już wiedzą, o co chodzi. Wiesz, to tak samo jak ze Spider-Manem. No. Nie ma co po raz wtóry przedstawiać, jestem Peter Parker, znowuż mnie ugryzł pająk, tylko na zasadzie, ludzie wiedzą, nie będziemy im przedstawiać, kim jest Wolverine i tak dalej, bo to nie ma po co, tylko wchodzą i to na zasadzie, tak by przeszli, wiesz, z jednej sali do drugiej. Będą, dokładnie. Też jest dobry pomysł. No tak ma być z Fantastyczną Czwórką. Kevin Fagoli powiedział, że nie będzie to kolejna historia ich powstania, że właśnie będzie traktował widzów jako już ogarnięte osoby, które jeżeli nie wiedzą, kim są, no to się dowiedzą przed premierą filmu. I to też nie jest taki w sumie głupi pomysł. Tylko że no wiadomo, nie wszyscy aktorzy wrócą, ale to jest mały szczegół, no zamiana aktora, no wielkie Michalo. To już się zdarzyło mnóstwo razy, tak. Dokładnie, także no okej, no to bym kupił. W komiksach X-Meni mieli siedzibę w miejscu, które już jest w MCU, czyli Tajamut.
I tam właśnie powstało Adamantium, zresztą, które też wystąpi w Kapitanie Ameryce 4. Być może jak będzie ten konflikt pokazany, myślę, że tak, 99% się to nie stanie, ale zawsze jest ten 1%. Być może jak tam gdzieś tam Falcon i Kapitan Ameryka polecą na tego Tajamuta, zobaczą, że ktoś tam już jest, nie? I tam będą mutanci. To tak samo jak na ciemnej stronie Księżyca coś oczywiście jest. My o tym nie wiemy, ponieważ to jest ciemna strona Księżyca. My tam nie odwiedziliśmy. Tam Transformery są. Tutaj Sasi pisze, niech z tych pomysłów jeden na fazę wypali, byłbym szczęśliwy. No, nie ty jedyny rzeczywiście. Bo o ile... Jak to zmartwić według ciebie? Bo według mnie faza pierwsza, Joss Whedon dokładnie wiedział w pewien sposób, gdzie chce z Avengers podążyć. Druga faza, wydaje mi się, inaczej, drugi Avengers troszkę dla mnie niewykorzystany potencjał, no ale powiedzmy, to cały czas dążyło, był pomysł, tak? Potem dostaliśmy trójkę i czwórkę, które tak naprawdę były jedną historią. To samo, co będzie przy okazji piątki i szóstki. Tak zresztą bracia Russo odpowiedzialni za 3 i 4 powiedzieli, ale na razie, tak jak tutaj mówiłeś wcześniej, Marvel jest pogubiony i ta szósta część Avengerów może być tak zwanym rebootem, czyli spokojnie to, co było tam, za bardzo namieszaliśmy, nie wiemy, jak z tego wybrnąć przez te wszystkie perypetie z Kangiem i to i tamto i w tym momencie musimy zrobić reset. I jak obstawiasz? Po tym jak, no bo w tym momencie tak naprawdę przez pierwsze 4 części Avengerów mieliśmy powiedzmy Thanosa, tak? Jako złola, teraz będzie kto będzie, zobaczymy, jak potraktują materiał źródłowy. Jak myślisz, w którą stronę się zwrócą? Bo Kevin Feige powiedział, że on chce troszkę bardziej przejść do tych postaci tak troszkę przyziemnych, nie to, że kosmos i w ogóle, tylko akurat, że takie postacie bardziej przyziemne na zasadzie Kingpina i tak dalej. To myślę, że to bardziej chodzi o powiedzmy poszczególne pojedyncze filmy, niekoniecznie o Avengerów, no bo kiedyby się okazało, że nagle Captain Marvel ma problem, żeby poskromić Kingpina, to mi się chyba zdziwił rzeczywiście i roześmiał. Ale co myślisz, co nas czeka później? No ja wiem, że to takie gdybanie, bo w tym momencie mamy 24 rok, Avengers Secret Wars to dopiero jest 27 rok, czyli co będzie za powiedzmy 5 czy tam 6 lat. Ale 5 lat. No, dokładnie, ale gdybyś miał ustalić, jak wiesz, jak za komuny, Marcin, twoja 5-latka, co będzie później, jaki jest plan? Co tak, kiedyś, parę lat temu Feige powiedział, że zawsze ma plan na 5 lat do przodu, minimum. Tak mówię. Zawsze. Także już ma plan, co będzie w 7 fazie. No i co ja bym zrobił? Przede wszystkim no raczej mutantów bym zrobił, no bo kupili Fox za tyle kasy, że jakby ich nie wprowadzili, no to bez sensu. To będzie saga X-Menów, w których to zobaczymy na początku mieszające się, no bo to nadal będzie jakby MCU, także będą mieszające się filmy, czyli na przykład solowy film o Wolverinie, w którym będą jacyś tam Avengersi. Później będzie to coraz bardziej rozrzedzane, że będzie coraz więcej samych X-Menów, aby w finale, że wiesz, solowy film o Jean Grey, tam o tak jak było przy okazji pierwszych Avengerach. Tak, i później będzie X-Men, po prostu film X-Men, nie? I finał całej tej historii będzie, oczywiście wiadomo, że w każdym z tych filmów pojawi się jakieś tam nawiązanie do MCU, no bo to MCU jednak, gdzie finał to będzie po prostu ta walka Avengers kontra X-Men. No bo jakoś tak, no chyba, że to ma być taka kolektywna zbiórka, ale tylko, że to by było znowu powtórka z rozrywki, to byłoby już nudne, że mieliby walczyć na przykład z Apokalipsem, tylko że X-Men i Avengers kontra Apokalips. No coś takiego widzieliśmy już z Thanosem, także po prostu jednego fioletowego zamienili na drugiego fioletowego gościa. No niekoniecznie właśnie. Byłoby to fajne, ale czy ja bym chciał to zobaczyć? No ja już to widziałem, no to po co mi to oglądać drugi raz? Wolałbym zobaczyć jednak w epickim finale na przykład Kapitana Amerykę kontra Wolverine. No nie, coś takiego. To jest coś nowego by było. Jakby dwie pozytywne drużyny walczyłyby ze sobą. No wiadomo, w takim pojedynku nie mogłoby być zwycięzcy. Jedyny możliwy wynik to remis, ale na pewno byłoby to ciekawe. Wiesz, a teoretycznie taki pojedynek już mieliśmy przy okazji filmu Kapitana Ameryka Civil War,
Tylko ze względu na właśnie na prawa autorskie, on wygląda jak wygląda. No, w komiksie to po prostu tam się naparzało 5000 luda i rzeczywiście było grubo i poważnie. No. Jeżeli, słuchajcie, taki jest, właśnie nie wiem, czy powinien powiedzieć komiks, czy opowieść graficzna, no, ale dokładnie wiecie, o co chodzi. Naprawdę piękna sprawa, tam się dzieje dużo ciekawych rzeczy, ale zgodzę się, że to musi być już naprawdę coś nie z tej ziemi. Może, no, to śmiesznie zabrzmiało, ale może rzeczywiście te poszczególne postacie będą wprowadzali na przykład w Fantastycznej Czwórce, bo wiadomo, że oni z różnymi bytami kosmicznymi się Tak, potykali i różnie to tak, było. Słuchajcie, chciałem wam jeszcze przeczytać to, co mówiłem wcześniej. Mam, no, na ile to są wiarygodne przecieki, to już jest, zobaczymy, ale przeciek na temat tego, jak miał wyglądać film Avengers Kang Dynasty. Panie i panowie, jaka miała być zarys fabuły, i to traktujcie tylko i wyłącznie jako plotkę, bo to jest, co prawda to jest od potwierdzonego źródła, ale ostatnimi czasy My Time to Shine, bo to rzeczywiście o niego chodzi, ostatnio miał Nie świeci. kilka wpadek, tak delikatnie mówiąc, czyli taka fajna gra słów. Słuchajcie, co miało się dziać w Avengerach 5, przepraszam, czyli Kang Dynasty? W tym filmie TVA zaczęła gromadzić istoty kotwice, czyli to, co Marcin mówił, z całego multiversum, wierząc, że jedynym wystarczająco potężnym, że są jedynymi potężnymi, aby pokonać Radę Kangów. Tobey Maguire i Andrew Garfield byli kotwicami w swoich rzeczywistościach, podczas gdy Spider-Man Toma Hollanda służył jako kotwica dla Ziemi 616. 3 Spider-Manów? To 3 No, kotwice? no. Film miał mieć mniejszy zasięg w porównaniu z Secret Wars i skupiać się bardziej na Peterze Parkerze z Hollandem, Maguire'ze i Garfieldzie, Wolverinie Hugh Jackmana i innych kotwicach, takich jak Ghost Rider Nicolasa Cage'a. Plan zakładał, że wszyscy ostatecznie zawiodą, co doprowadzi do upadku multiverse i stworzenia Battle World przez Kanga. To z kolei przygotowuje grunt pod Secret Wars, gdzie inne postacie z MCU, dodatkowe postacie z multiverse spotykają się w Battle World. Co byś myślał na ten temat? No, powiem ci tak, no brzmi to ciekawie na papierze, aczkolwiek no ja mam tylko jeden taki problem. To Mhm. znaczy, jeżeli chodzi o wiarygodność tej informacji, no to już nie będziemy dywagować, Dokładnie. ale jeżeli coś takiego miałoby się pojawić, no to ja jestem za, bo pomysł brzmi całkiem nieźle, bo mamy przede wszystkim powrót do starych, fajnych, takich legendarnych postaci jak Ghost Rider, Tobey Maguire, tych postaci, które wszyscy lubimy, a teraz będą mogły ze sobą wchodzić w interakcję, także no taki pomysł jak najbardziej spoko. I nawet, to znaczy, wiesz co, zobacz, przeczytałeś, że one miały zawieść, czyli to jest Tak, powtórka z Infinity War. tak. Znowu, w Infinity War też zawiedli. I też powtórka w pewien sposób z Deadpoola, tak? Bo skoro zawiedli, to znaczy, że No właśnie. te wszystkie ich światy będą zresetowane tam za 1000-2000 lat, ale będą, wiesz. Dlatego uważam, że to jest taka ploteczka, która się no nie sprawdzi. Ktoś sobie wymyślił taką fabułę na podstawie Mhm. niczego jakby, nie? Ale jakbyśmy rzeczywiście to dostali, no to spoko, nie? No zobaczymy, bo tutaj widzę też. Tak na szybko oczywiście, no bo Mhm. wiadomo, że jakbym miał więcej czasu, no to bym sobie coś bardziej szczegółowego wymyślił, ale to, co przeczytałeś jako ogólnik, czad, czad. No i super. I też tutaj niby jest lista postaci, które pojawią się w Avengers Doomsday. Już on tutaj Już wrzuca. wiedzą? Tak, My Time to Shine już wam pokażę. I mi się wydaje, że akurat ten wpis już chyba, że tak powiem, przekreśla jego wiarygodność, ale jest tak, że panie i panowie, ma się w Avengers Aha, Doomsday ma się pojawić widziałem to. Deadpool, Wolverine, The Spider-Man, Fantastyczna Czwórka, Thunderbolts, Młodzi Avengersi, Doctor Strange, Clea, Hulk, She-Hulk, Shang-Chi, Shuri jako Pantera, Kapitan Ameryka Sama Wilsona, Monika, domyślam, że Monika Rambeau, Moon Knight, Daredevil, Hawkeye, Star-Lord, Loki, Thor, Vision, Wanda, Agatha, Ant-Man, War Machine i Pepper Potts. A Pepper Potts to po co tam? Nie mam pojęcia, na jaką cholerę Pepper Potts. Okej. Chyba, że wiesz, jako rescue, że wiesz, może nie ona wcale Chyba tak. jako Okej. rescue. Wydaje mi się, że akurat, no co tu dużo mówić, to są akurat widzicie ciekawostki przygotowane na
na dzisiejszy odcinek, niby teoretycznie, jaki jest plan na Doomsdaya, że już niby fabuła też jest, panie, panowie, dom nie jest naprawdę zły, to co dopiero mówiłem, a nie, to mówiłem Marcinowi poza anteną, że jaki jest plan na fabułę, ale mi się wydaje, że akurat te wszystkie rzeczy to jest zbyt dużo i ktoś, tak jak mówisz, po prostu napisał to, żeby było. To wygląda jak Nie, lista losowych postaci z MCU, które nie mają no. ze sobą kompletnie nic wspólnego, a ta Pepper Potts na końcu to już w ogóle wisienka na torcie. Tak tylko się odniosę, bo tutaj Darek pisze, połowa z tego, o czym oczywiście czytałem, jaka była fabuła, połowa z tego było w evencie z Arrowverse Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, tam były poszukiwane paragony, istoty symbolizujące cnoty w multiversum zawiedli, a później powstała jedna Ziemia. No tak, no ale dobrze wiesz przecież, że MCU, no nie, Marvel i DC, no zżynają ciebie jak tylko mogą. To jeżeli popatrzysz wybierz dowolną postać w jednym, to masz taką samą postać w drugim, No, tak? kiedyś No. jedna postać stworzona przez jeden komiks, jakby on miał od razu swój odpowiednik w drugim uniwersum, nie? Tu masz Flasha, tu masz Quicksilver, tak? No dokładnie. Tutaj jest Submariner, z drugiej strony jest Aquaman, no i tak dalej, prawda? No. Tu masz Green Arrow, z drugiej strony masz Hawkeye'a, no i wiadomo, że rzeczywiście to tak jest, także niczym oryginalnym się nie symbolizują, bo też no to naprawdę która z tych postaci, która teraz się pojawia, że tak powiem, ogólnie w Marvelu, według ciebie z nowych postaci jest najbardziej, że tak powiem, intrygująca, bo Deadpool, jak mówiłem wcześniej, on nie jest stary. Deadpool ma dopiero bodajże około 30 lat, więc jak na postać komiksową on jest młody, bo on tam w latach 90. został stworzony. Miles Morales też do najstarszych osobników nie należy. Nie. Mówisz, najbardziej powiem ci, to mega kontrowersyjne w sumie będzie, ale Dawaj, będzie na shorta. tak, najciekawszą postacią, którą ostatnio wprowadzili, to chyba będzie Kamala Khan, która jest w ogóle młodziutką postacią w komiksach, ma 10 lat bodajże, chyba w 2014 pierwszy komiks z nią powstał, ale jej mocy są na tyle interesujące, przynajmniej w komiksach, w serialu troszeczkę to zmienili przez te bangle, czy tam te bransoletki. W komiksach ona jest Inhumans i mutantem, a tutaj tylko napomknęli, że jest mutantem. Ale zestaw jej mocy jest na tyle ciekawy, że mogłaby wejść w fajne interakcje z innymi, bo no, ewentualnie jeszcze America Chavez ma też spoko jakieś tam Ameryka interesujące. Chavez jest w ogóle nie do podrobienia. Tak, że jest tylko jedna. Jest tylko jedna. Jak Blade. No właśnie miałem powiedzieć, jak inne postacie też są takie, że są tylko i wyłącznie jedne, ale to nie będziemy jeszcze o tym mówić. To zostawimy sobie na panie i panowie na odcinek w 2025 roku. Tak jest. No bo inne postaci, które wprowadzają, na przykład ta Ironheart, no to jest to samo co Iron Man. Wprowadzają Agatę Harkness, no to jest to samo co Scarlet Witch. Wszystko jest kopią z samego siebie i tylko tak naprawdę Kamala Khan i America Chavez, no nie ma żadnego innego odpowiednika, który już by był w Marvelu. No stąd ta moja odpowiedź, no nie? Także one są chyba najciekawsze. A Kamale Khan, panie i panowie, możecie zobaczyć w serialu Miss Marvel, a także w filmie skądinąd, według mnie oczywiście, nie wiem czy Marcin się zgodzi, słabym, czyli Marvels. Według mnie to rzeczywiście nie jest najlepsza produkcja. Zarówno serial, jak i film był takie 5 na 10. Takie, że to znaczy 5 na 10 tak, no bo akurat to już według mnie 5 na 10 to już jest słabo i też nie polecam. Więc raczej trudno się z tym nie zgodzić. Słuchaj, tak teraz przyszło mi do głowy, bo to naprawdę już na moje pytania odpowiedziałeś. Jeżeli macie jakieś pytania do Marcina w związku oczywiście z Marvelem, z MCU, nie będziemy się rozwodzić teraz na temat DC, Igrzysk Olimpijskich, ani tego, czy Robert Lewandowski ma magistra, czy nie. Jak się zapatrujesz na to i w ogóle jak reagujesz i czy to dla ciebie na przykład jest tożsame, jak ludzie mówią Scarlet Witch to jest, wiesz, Wanda Maximoff, jak na przykład Jean Grey to jest Phoenix, że łączą dwie postacie w jedno i mówią na przykład, o proszę bardzo, bo ta zrobiła to, ale ta nie to. Jak ty się na to zapatrujesz? Czy takie rzeczy cię denerwują, wkurzają, czy po prostu stwierdzasz, no po prostu
Ludzie się nie znają, nie wią, a ja jestem super i ja wiem. Nie, no, kompletnie mnie to nie rusza. To znaczy sam mówię, na przykład na Scarlet Witch Wanda Maximoff, bo dla mnie to jest jedna postać, Mhm. aczkolwiek no wiemy, że tam na przykład w komiksach, tak jak powiedziałeś z Phoenix, Scarlet Witch to jest jakby tytuł. To nie Mhm. jest jakby imię i nazwisko Wandy Maximoff. Tak. Może być inna Scarlet Witch. Tak samo jak Phoenix może być jedna, druga, tam trzecia i czwarta, ale mnie to tam kompletnie nie rusza. Dopóki nie wprowadzą innej Scarlet Witch w MCU, to nie będzie mnie to ruszało. Jak wprowadzą inną, no to wtedy jak ktoś się pomyli, no to będę mówił, że to chodzi ci o Wandę, czy chodzi ci o tam Elizabeth Olsen. Zgadza się. No jak to rzeczywiście jest, że czasami to się wszystko ludziom miesza, można do tego podejść tak albo inaczej. Chociaż ja powiem ci tak, nie tak dawno z Mają sobie obejrzeliśmy, czy z Wiktorem, obejrzeliśmy sobie X-Menów, no i bo chcieli i oglądaliśmy trójkę i się okazało, że w trzecich X-Menach ta Phoenix, czyli Dark Phoenix to była po prostu tylko ukryta druga osobowość. Tak sobie myślę, oj ja cię kręcę normalnie. No, Co to się wyprawiało? mogła wziąć jakieś tabletki. Mogła sobie spokojnie wziąć normalnie to, co dla goździkowej i byłoby w porządku, a tak to widzicie, wypiła zupkę chińską z naszymi Polakami, z piłkarzami na tym i było źle. Marcino, czy przyszłość MCU pod rządzą Kevina Feige'ego rysuje się dobrze, ciekawie, fajnie, czy już zjadł zęby, już się rzeczywiście skończył, wiesz, czy MCU skończyło się na Kill 'Em All, czy jednak może być dobrze, fajnie i są jeszcze projekty, na które będziemy czekali, na przykład tak jak właśnie na Deadpoola i Wolverina. Oczywiście, że no jeszcze jest mnóstwo rzeczy. Jeżeli chodzi o adaptację komiksów, no to co dostaliśmy w MCU, to jest, czy nawet w ogóle w Marvelu, we wszystkich filmach Marvela, to jest wierzchołek góry lodowej, to jest ułamek procenta, który widzieliśmy. Jest tyle jeszcze historii. Planet Hulk czy World War Hulk, no, Avengers 6, Secret Wars przecież mamy, to jest największe takie giga wydarzenie. Mamy mnóstwo komiksów przecież z Fantastyczną Czwórką, X-Menami, tego jest tyle jeszcze, że masakra. Mnóstwo I postaci jeszcze, które się nie pojawiły w MCU. dokładnie. Mam nadzieję, że rozumiecie, że Marvel, komiksy, a MCU to jest takim, co oczywiście może nieco innego, ale powiedzmy w pewien sposób tam Mimo, że tak, no. i to ma skrót MCU, jest Marvel Cinematic Universe i Marvel Comic Universe. Także to niby to samo, ale powiedzmy filmy się wzorują na komiksach, ale nie zawsze powiedzmy jest 1:1, to tam po prostu, to tak jak wiecie, jak film na faktach, prawda, mamy 10 faktów, weźmiemy 3 fakty, film na faktach po prostu, w ten sposób. Tak. Także no, wydaje mi się, że jeszcze ma Fagoli w sobie tą iskrę, która gdzieś już się ledwo tliła, bo do Avengers Endgame rzeczywiście było to widoczne, że się ogień jarał. Było naprawdę ognisko niesamowite. Ale wydaje mi się, że potrzebny jest mu jeden taki super, mega dobry sukces, takim jakby właśnie Deadpool, który go jakby upewni w tym, że ludzie jeszcze chcą oglądać i chodzić na to do kina. Ale czy Deadpool to jest 100% właśnie MCU, czy to jest troszeczkę pokłosie Foxa? No właśnie, jeszcze to jest taka karteczka mówiąca: hej, jesteśmy tutaj. Także to jeszcze nie. Dlatego uważam, że taki drugi oddech złapie po Secret Wars, bo myślę, że to jest projekt, na który no, warto czekać, jeżeli będzie taki jak w komiksach. No bo jeżeli zmienią połowę, no to ja nie wiem, jak to może wyjść. Ale jeżeli będą się trzymać komiksów, no to będzie to Avengers Endgame pójdzie w zapomnienie. Tyle wam powiem. A rzeczywiście było też niesamowitym wydarzeniem, panie i panowie. I zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście przy okazji Avengers Secret Wars spotkamy się z Marcinem, bo czemu by nie? Skoro facet ma wiedzę i chce przyjść. Już sobie wpiszę w kalendarz 2027. Wpisz w kalendarz dokładnie tą datę, zarezerwuj, będziemy się spotykać, będziemy się widzieli. Wtedy kanał Marcinowe Recenzje będzie miał 11 000 subskrypcji. A mój 100. A twój 100, ale ile masz teraz? 150 już, nie? Tysięcy w sensie. Jeszcze, o Jezus. Do tego chyba nigdy nie dojdzie. Jeszcze brakuje 3. Panie i panowie. Słuchajcie, naszym gościem dzisiaj był Marcin Wel-Halfisz.
Dziękuję Ci bardzo, że wbiłeś, że pokazałeś, że wytłumaczyłeś kilka rzeczy, a i tak pewnie o Dzięki za zapro. połowie rzeczy z MCU nie opowiedzieliśmy. Znaczy Marcin, bo ja tak naprawdę jestem tylko po to, żeby dać moją piękną twarz i podrzucać tematy, bo Jak najbardziej. jak o czymś nie mam pojęcia, to właśnie Marcin mówi. Słuchajcie, w opisie, a także pewnie w przyjemnym komentarzu będzie link do Marcina, możecie wbić, jeżeli jeszcze nie obserwujecie jego kanału, a interesują Was, to jest ważne, interesują Was te rzeczy, to dajcie mu suba, włączcie dzwonek z opcją wszystko. To jest właśnie bardzo ważne dla nas, że wy jesteście, słuchajcie, ani Marcin, ani ja nie jesteśmy kanałem zero, czy tam kanałem sportowym, że mamy po prostu mnóstwo pieniędzów za nami. I jest tak. Także, a my, panie i panowie, na żywo widzimy się oczywiście, że tak za tydzień, kiedy to pomówimy o tym, co tam w Horymudzie. Cześć, panie i panowie, do zobaczenia.